Podcast w ogniu pytań. Dzisiaj odcinek specjalny na Wasze życzenie i po raz drugi w moim studiu jest dzisiaj Krzysztof Kędzior. Witam Cię bardzo. Cześć, witam Ciebie, witam Was wszystkich i dziękuję za zaufanie właściwie, że kolejna rozmowa też może być Kolejną ciekawa. nominację, tak? Tak, dokładnie tak. Powiedz mi, bo wspominałeś zresztą na swoim Facebooku, że zacząłeś pisać drugą książkę. Drugą, to znaczy generalnie nie drugą, bo już 12, natomiast Nową taką, nową że tak książkę, powiem, tak. Tak, i widzisz, przyczyną tego tak naprawdę, oprócz chęci, wiecznej chęci napisania kolejnej książki, było spotkanie z Tobą i dziękuję Ci za to, ponieważ wracając z Twojego podcastu, przypominałem sobie naszą rozmowę o tym, co chciałbym w życiu jeszcze zrobić, a czego jeszcze nie zrobiłem, i wracając tu jeszcze na ulicach Rotterdamu stwierdziłem, skoro mówisz o tym, że chciałbyś coś zrobić, ale jeszcze tego nie zrobiłeś, to dlaczego? Jesteś za słaby? Jesteś za leniwy? Zrób to, człowieku. dokładnie nie ma na co czekać. Tak, i z racji, że miałem ogromną ochotę napisać książkę, co prawda zupełnie inną i zupełnie o czymś innym, to wpadłem, żeby tą książkę jeszcze jedną napisać, ale często słyszy się takie sformułowanie odnośnie pisarzy, w ogóle twórców, ale pisarzy na przykład, że napisał książkę życia, prawda? Czyli coś przełomowego, epokowego dla niego, coś najważniejszego. I ta książka taka będzie? To będzie książka najtrudniejsza. To będzie książka najtrudniejsza. Otóż zastanawiając się nad tym, co chciałbym właściwie napisać tak naprawdę, stwierdziłem, że opiszę historię, do której nigdy nikomu wcześniej się jeszcze nie przyznałem. To jest taka, oczywiście to będzie książka stricte autobiograficzna, żadnych wymyślonych kwestii. I w tej książce umieszczam, ponieważ cały czas ta książka się pisze, pewną historię sprzed lat, kiedy miałem dość skomplikowaną relację damsko-męską, i w której to relacji, jak się okazało, na tamtą chwilę, i teraz powiem Ci, że mam lekki trud nawet w wymawianiu tego i pisaniu również, ale przyznaję się do błędu teraz i przyznaję na kartach książki, że okazałem się bardzo toksycznym partnerem, kochankiem właściwie, bo ta relacja była oparta bardzo mocno na seksualności. I cóż, tak, jest książka, myślę, że najważniejsza, ale na pewno najtrudniejsza, jeśli chodzi o ładunek emocjonalny tej książki. Powiedz mi, czy to będzie książka w formie papierowej, czy to będzie e-book, czy to będzie, no nie wiem. Powiem Ci, że jeżeli chodzi o e-book, ja jestem generalnie przeciwnikiem e-booków. Jako tradycjonalista... Że lepiej poczuć tą książkę, ten papier w ręku i doświadczać tego, tak? Tak, to jest oczywiste dla mnie, natomiast rozmawialiśmy przy poprzednim podcaście, że jest to drogie. Ja zweryfikowałem swoje informacje na temat... Właśnie też będę chciał Cię później dopytać troszkę o kwestię wydawania książek, bo myślę, że wiele osób ma takie marzenie i wiele osób chciałoby wydać własną książkę i ja też mam właśnie taką lekką uwagę od siebie, takie spostrzeżenie, które też dodam już dojdziemy do tego tematu. Tak, jasno, opowiem Ci wszystko. Ja siedzę, że tak powiem, trochę w tym temacie, ponieważ sam być może będę chciał opublikować książkę, którą właśnie piszę, natomiast kwestia wydania papierowego to są, jak się okazuje, jeszcze o wiele większe pieniądze niż mi się wydawało wcześniej, a przynajmniej w takim wydaniu... No może przez te lata już się troszkę sytuacja zmieniła i myślę, że zmienia się wzrosły. cały czas. Myślę, że zmienia się cały czas. Poza tym, jak później będziemy pewnie o tym rozmawiać, w moim przypadku chciałbym wydać książkę w taki sposób, żeby to wydawnictwo zajęło się dystrybucją tej książki, a to z racji na zwykłe techniczne rzeczy. Mianowicie, jeżeli wydałbym książkę w taki sposób, że wszystkie egzemplarze przyszłyby do mnie, inna sprawa, że o wiele musiał się taniej, zająć dystrybucją ich. to też, ale ja jestem jednak włóczykijem. Ja cały czas włóczę się, można powiedzieć, po tej Holandii, ciągle zmieniam miejsce zamieszkania i nie wyobrażam sobie przeprowadzać się, że 100 czy 200 egzemplarzami książki co jakiś czas. Zresztą byś musiał kolejne zająć się miejsca. dystrybucją, wysyłką, całym marketingiem. To Tak, jest przy moim kupa roztrzepaniu, czasu. przy moim lekkim lenistwie i niechęci do jakichś takich formalnych rzeczy, które trzeba wykonywać, na pewno by mi się też nie Mogłoby się chciało. to okazać strzałem w kolano trochę.
Tak, no wiesz, ja znam siebie i absolutnie nie mam problemu z przyznawaniem się do swojego i lenistwa, i do może słabego samozaparcia w pewnych kwestiach. Absolutnie akceptuję siebie takiego, jakim jestem, a dlatego też wiem, że no, ten rodzaj wydawnictwa nie byłby dla mnie, natomiast ten, który ja bym wybrał, jest bardzo drogi. No właśnie, rozumiem, że droższy niż jakbyś po prostu chciał wydać książkę i dystrybuować ją sam, tak? Tak, na pewno jest o wiele droższy, bo płacisz jeszcze za marketing, za reklamę, za rozprowadzanie książki. To są już duże pieniądze. Dobrze, i powiedz mi, może zaczniemy troszeczkę ten temat, tak, i później wrócimy do twojej książki. Jasne. Czy w przypadku, jak wydajesz książkę i zlecasz jakby wydawnictwu, żeby tą książkę dystrybuowało, to no nie wiem, czy ta książka zawsze trafia do Empiku, czy do księgarni, czy to zależy od wydawnictwa, z kim to wydawnictwo ma jakąś współpracę nawiązaną? Powiem ci tak, generalnie wydawnictw jest bardzo wiele, jest Tak, tak. ogrom wydawnictw i różne wydawnictwa mają różne oferty, dlatego jeżeli ktoś chciałby się wydać w jakimś wydawnictwie, na pewno jedną z rzeczy, którą mógłby zrobić, która byłaby przydatna, jest od razu sprawdzenie, jak to wydawnictwo dystrybuuje książki, ponieważ są wydawnictwa, które mają istotnie umowy z Empikami lub z innymi księgarniami stacjonarnymi i one zajmują się po prostu tym, żeby te książki tam trafiały, co jest oczywiście zaletą dla pisarza, bo pisarz może też skonfrontować rzeczywistość z teorią i po prostu pójść do takiej księgarni i zobaczyć, czy można tą książkę kupić. To jest bardzo ważne. Ale są też wydawnictwa, które dystrybuują książki tylko i wyłącznie w księgarniach internetowych. Więc trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, na ile istotne jest dla mnie to, żeby moja książka fizycznie w jakiejś księgarni była, czy nie. Ale oferty są najróżniejsze. Czyli tak, teraz większość osób robi zakupy przez internet. Ja myślę, że tak, aczkolwiek na przykład ja w ogóle, odkąd jestem w Holandii 4 lata już, przestałem, wstyd się przyznać może, ale przestałem czytać książki, ponieważ ja nie potrafię zamawiać książek przez internet. Ja muszę książki dotknąć, ja muszę przeczytać kilka stron tej książki. To jest troszkę jak z kobietą, wiesz, pół żartem, pół serio. Ja muszę wziąć tą książkę do ręki, zresztą o kobietach też dziś będziemy dużo rozmawiać i muszę poczuć, czy ja chcę tej książki, czy ja chcę ją posiąść. Ja rozumiesz? właśnie ostatnio jestem dumny z siebie, bo wchodzę ponownie w świat książek i co specjalnie chciałem dodać właśnie, na holenderskim Amazonie jest dużo polskich pozycji. O, widzisz. Tylko, że trzeba je po prostu szukać z tytułu albo z autora. I naprawdę ja już do dnia dzisiejszego zamówiłem tych książek kilkanaście. Świetnie, no mi trochę brakuje tego czytania polskiej literatury, natomiast ja jestem w pewnych kwestiach zero-jedynkowy, słuchaj. Jeżeli ja nie dotknę książki i nie zaznajomię się z nią w jakiś sposób, a nie chcę po prostu tej książki mieć, czytać, bo ja muszę po prostu dotknąć, ja muszę jej dotknąć. No właśnie, no z tym jest teraz gorzej, niestety. Nie ma takiej znaczy może jest, coś kojarzy, że chyba w Hadze ktoś kiedyś prowadził jakąś taką albo komis z książkami, czy jakąś wypożyczalnię książek, czy to była ci, że być może księgarnia. jest. Nie wiem, czy to jeszcze funkcjonuje, bo to było parę lat wstecz, jak tak mi się Być może robiło. jest z tym, że ja jestem człowiekiem, w moim życiu wiecznie się coś dzieje, prawda? Wiecznie gdzieś jestem, coś robię, albo czegoś nie robię z jakiegoś powodu, jakichś emocji i mam duży chaos w głowie, można powiedzieć, więc to też jest taki brak przestrzeni na po prostu pójście sobie do biblioteki, odnalezienie książki i przeczytanie tej książki. Po prostu za dużo, w sumie fajnie, ale za dużo się dzieje w moim życiu, żebym miał czas przystanąć i przeczytać książkę. No, dokładnie. Powiedz mi teraz tak, jeżeli chodzi o wydawnictwa, czy dane wydawnictwo kierunkuje jakby swoją działalność na konkretną literaturę? Czy powiedzmy jedno wydawnictwo wydaje tylko i wyłącznie poezję, a inne prozę? I właśnie jeżeli ktoś by chciał książkę wydać, czy warto jest jakoś szukać konkretnego wydawnictwa, czy każde wydawnictwo może zaoferować ci wydanie twojej książki? I tak jest. Otóż są wydawnictwa, jest ich dość sporo, które oferują na przykład wydawanie tylko
i wyłącznie książek popularno-naukowych, o tematyce medycznej. Okej, czyli takie tematyczne wydawnictwa. Tak, albo na przykład tylko romansów, albo tylko poezji, albo tylko jakiegoś, prawda, gatunku. I jest dużo takich wydawnictw. Jednakże jest też dużo, tak naprawdę mnóstwo wydawnictw, które wydadzą ci tak naprawdę wszystko pod warunkiem, Że masz pieniądze. że masz pieniądze, ponieważ nawet dzisiaj czytałem taką wzmiankę, że jeden wydawca opowiadał w wywiadzie, że dziś rynek wydawniczy nie jest jakimś romantycznym miejscem pełnym artystów, to jest miejsce pełne menadżerów i biznesmenów, bo tak naprawdę dla niego ten rynek wydawniczy przypomina trochę Hollywood. Tam się liczy lans, tam się liczy kasa No weź pod uwagę na przykład wszystkie takie pseudogwiazdy Instagrama czy YouTube'a, ci wszyscy polscy najwięksi YouTuberzy, każdy teraz wydaje książkę. Drogi widzu, słuchaczu, jeżeli chcesz pomóc w rozwoju tego podcastu i tworzeniu jeszcze lepszych treści, możesz wesprzeć ten kanał, stawiając mi wirtualną kawę. Link do strony znajduje się poniżej w opisie tego podcastu. Każda kawa przynosi ogromną radość i motywację i przy okazji pozwala tworzyć coraz lepsze treści. Nie zapomnij również o 2 ważnych krokach: kliknięciu subskrypcji oraz zostawieniu komentarza. Dzięki nim algorytm YouTube pozwoli dotrzeć do nowych odbiorców. Jeżeli ta rozmowa wam coś otworzy, coś pięknego wam pokaże, zainspiruje, to po prostu podeślijcie ją dalej, bo to pomaga promować fajne, wartościowe materiały na tym kanale. A tymczasem wracamy już do materiału. Wiesz, to jest przede wszystkim bardzo proste. Dzisiaj wydanie, wiesz, wyobraź sobie kiedyś, ja chyba o tym wspominałem przy pierwszym podcaście, a jeśli nie, to powiem ci teraz. Wyobraź sobie Tolkiena, który pisał 15 lat swoją trylogię i on ją pisał na maszynie do pisania. Tam nie masz kopiuj wklej, prawda? Jeżeli coś zepsujesz, wyrzucasz całą stronę, prawda? Gorzej, jeżeli na przykład w trakcie książki stwierdzisz, że jakaś postać, którą rysujesz, a mówiąc metaforycznie na kartach książki od jakichś lat, nagle ona jest niepotrzebna. Musisz wyrzucić wszystkie strony, na których ona występuje. Dziś każdy może napisać książkę na telefonie chociażby, tak jak ja ją piszę, choć obiecałem sobie, że nigdy tak już nie zrobię. Każdy może mieć pieniądze, tak naprawdę zdobyć pieniądze, żeby tą książkę wydać, natomiast wydawnictwa, czy to dobrze, czy nie, no z jednej strony każdy musi mieć na chleb, z drugiej strony ideały, ale wydawnictwa bardzo często tak naprawdę nie patrzą na wartość treści, tylko patrzą na to, ile są w stanie na tym zarobić. I mamy takie troszeczkę 2 twarze rynku wydawniczego. Te wydawnictwa, które wydają ambitną literaturę, oczywiście biorą za to pieniądze lub nie, oraz po prostu firmy, które wydadzą ci wszystko, jeśli zapłacisz, ponieważ to jest tak jak mówię, to jest ten biznes, to ta czarna strona biznesu. I stąd też dzisiaj czytałem znowu, przygotowując się notabene do tego podcastu trochę, wypowiedź pewnej pani, która jest łowcą ghostwriterów. To zupełnie jeszcze inne pojęcie. Obraca się w literaturze i ona mówiła, że rynek zalewa mnóstwo, ale to mnóstwo bezwartościowej tak naprawdę literatury właśnie dlatego, że to się stał taki biznes, że każdy człowiek może wydać książkę. Po prostu trzeba mieć pieniążki, to wszystko, prawda? Jasne. A powiedz mi, dlaczego wybrałeś formę jakby pisania książki na telefonie, a nie chociażby, nie wiem, ręcznie, na kartce, długopisem? Jeśli chodzi o kartkę, to nie polecam nikomu pisania takich książek, jeśli chciałby te książki publikować później. A to z racji na to, że wydawnictwa nie przyjmują maszynopisów, rękopisów, w ogóle nie bawią się już w takie rzeczy, więc ktoś, kto pisze książkę na kartce, musiałby ją później i tak przepisać do komputera. To jest bardzo pracochłonne. Poza tym, jak mówiłem wcześniej, chwała temu, kto chciałby na kartkach napisać książkę, ale w przypadku jakichkolwiek poprawek też musi to poprawiać na kartkach. To jest bardzo, bardzo pracochłonne. Natomiast czemu na telefonie? Otóż powiem ci tak, że ja napisałem już jedną książkę na telefonie, to była książka Droga Pani Bibliotekarko, takie listy, opowiadania i obiecałem sobie potem, po napisaniu tej książki, że już nigdy nie napiszę książki na telefonie, bo to jest ogromnie ciężkie i denerwujące. Ale dlaczego? Ponieważ widzisz, ja jestem takim, nie wiem jak to do końca nazwać, może trochę nierozgarniętym życiowo, może pogubionym artystą. Ja się tak sam z siebie śmieję, że żaden normalny człowiek w życiu nie pisze 11 książek, bo normalny człowiek idzie do pracy i zarabia normalne pieniądze, a ktoś taki jak ja pisze książki. No nie, ja mam właśnie odwrotne zdanie na ten temat. O to bardzo się cieszę. No i dlaczego na telefonie? Otóż ja mógłbym sobie kupić laptop, bez żadnego problemu zresztą, i pisać na tym laptopie, ale ja mam mnóstwo wydatków. Ja wydaję pieniądze na swoje podróże, ja wydaję pieniądze na jakieś ubrania, które mi się po prostu podobają, prawda? To się wydaje próżne, ale istotnie jestem również często próżnym człowiekiem. Wydaję pieniądze na
jakieś takie prozaiczne uciechy, prawda? I tych pieniędzy ciągle nie mam. I na przykład kupując sobie laptopa, gdybym sobie takiego laptopa kupił, ja nie myślę pragmatycznie. Myślę sobie, kupię laptopa, ale ja chcę sobie gdzieś jechać, zwiedzić jakieś miejsce, chcę iść gdzieś do lasu i to też będzie kosztować, ale widziałem fajne buty i to wydaje się bez sensu, głupie. No stary, piszesz książkę na telefonie, bo chcesz sobie kupić nowe buty? Jestem pisarzem, dam radę, po prostu. Więc to jest taki mój chaos w głowie, wiesz? Powiem ci, że być może wyjdę od ciebie i pójdę po laptop, sobie zrujnowało co prawda mój budżet, ale dobrze, że o tym wspominasz. Ja chcę jeszcze raz wspomnieć, że ja się cieszę, że twoje podcasty mają taką wartość dodaną. To nie jest tylko rozmowa, tylko kreacja swojej osoby, ale istotnie, kiedy wyszedłem od ciebie, nie dawało mi spokoju to, że powiedziałem tobie, że chcę coś zrobić, że chcę właśnie książkę napisać. I to tak wisiało w przestrzeni. Tak, to wisiało w przestrzeni. Myślę sobie, dlaczego tego nie zrobisz? Przecież to nie jest wyprawa na Mount Everest, prawda? Chcesz tego, jesteś pisarzem, twierdzisz, że jesteś pisarzem. Więc to zrób. Więc to zrób. Więc dzięki temu podcastowi też jestem ciekaw rzeczywiście i to właściwie nawet nie żartuję tak do końca, do jakich wniosków dojdę po tym podcaście. A jeszcze nie o wszystkim żeśmy porozmawiali. Zobaczymy. Ja jestem podekscytowany. Dobrze, to wróćmy jeszcze do tematu właśnie wydawania się. Powiedz, jak to szerzej wygląda? Jakby ktoś chciał spróbować. Dzieląc wydanie na papierowe i takie elektroniczne. W elektronicznym mamy najbardziej chyba oczywiste sposoby wydania się, czyli e-booki. One są o wiele tańsze niż wydania papierowe. Nie wiem dokładnie ile to jest cena, ale około połowę ceny może papierowego wydania, albo nawet mniej. I możesz się zgłosić do wydawnictw, które wydadzą twojego e-booka i rozpromują go w internecie, w sieci. Będzie można go gdzieś znaleźć do ściągnięcia, do kupienia. Ale nie zgłębiałem tematu, ponieważ tak jak mówię, nie czuję e-booków. Mało tego, księgowość w przypadku zresztą nie tylko w przypadku e-booka, ale również w przypadku e-booka księgowość, jeśli zarobisz na tym e-booku, załatwiasz sobie sam, więc albo musisz wynająć księgową, albo sam musisz być dla siebie księgowym, rozliczać się z tego wszystkiego. E-booki są nie dla mnie, ale jeżeli ktoś chce, o wiele... Cię chwileczkę wtrącić. Tak? Na temat e-booków będzie u mnie dziewczyna Klaudia. To już troszkę w przód. Mam tę rozmowę zaplanowaną bodajże jakoś na koniec lipca, więc ona w ogóle na kanale pojawi się pewnie koniec sierpnia albo początek września, bo jest tłoczno. Dużo mam podcastów, dużo obrabiania. Że dodaję tylko jeden odcinek tygodniowo, no to też wszystko jest troszeczkę takie w oczekiwaniu. I ona napisała, nie wiem, czy to można nazwać wydaniem, po prostu napisała kilkanaście bądź kilkadziesiąt e-booków. Oczywiście, że to jest wydawanie się również. Zajmuje się branżą spa, masaży, szkoleń z tego tematu, więc ma dziewczyna, podejrzewam, doświadczenie i jakąś wiedzę na ten temat, więc też może z nią poruszę ten temat, żeby... Jasne, oczywiście to jest bardzo żeby wyciągnąć parę szczegółów. Bardzo ciekawa opcja, jeśli chodzi o e-booka. Ja jestem przeciwnikiem. Na pewno łatwiejsza i tańsza niż... Na pewno tańsza, łatwiejsza również, dokładnie. Fizyczna. Zwłaszcza, że społeczeństwo też idzie jednak bardziej w stronę e-booków, jak widzę, a mniej... Aczkolwiek ja nie jestem fanem. Ja jestem przeciwnikiem. Ja właśnie nawet gdzieś tam na nielegalu sobie pościągałem parę e-booków, bo tak mówię, nie będę wydawał znaczy to było już kiedyś, nie będę wydawał właśnie kasy na książkę, tylko sobie gdzieś tam pobiorę z czarnego, że tak powiem, źródła w internecie, z tej otchłani mętnej i żadnego nie czytałem. No to jak ci powiedziałem, jestem przeciwnikiem, aczkolwiek jest to dobra opcja dla ludzi, którzy nie są przeciwnikami, bo jest o wiele tańsza, o wiele łatwiej dostępna, więc jest to powiedzmy jedna metoda. Jest tak zwany jeszcze self-publishing. Wiem, że Amazon proponuje Empik proponuje taki self-publishing, a Amazon chyba też. To jest coś właśnie takiego, że... chciałem cię zapytać, bo jeszcze ci też przerwę. Jasne. Ostatnio przeglądając Amazona holenderskiego i szukałem książek o hipnozie. Bo jestem zajarany tym tematem hipnozy, sam też, ale dobra, nie będę uprzedzał faktów. I znalazłem 2 książki. Zamówiłem je i te książki przyszły do mnie i tak mówię, kurde, coś jakoś tak te książki dziwnie wyglądają. Jakoś tak nie w stylu książek, które spotykamy w księgarniach, właśnie w Empiku.
I tak patrzę i one są po prostu wydawane jakby przez te osoby i na końcu jest tylko informacja, że one są drukowane dla Amazona. Tak, dokładnie. Tylko i wyłącznie dla Amazona. Już ci tłumaczę. Otóż self-publishing to jest taka platforma, na której jeśli jesteś pisarzem, twórcą, rejestrujesz się, tak jak na każdym portalu i tam umieszczasz książkę, którą sam napisałeś, łącznie z okładką. Tą książkę redagujesz również sam. Praktycznie portal nie robi nic z tą książką, jeśli chodzi o pracę przed książką, Nie wiem, czy to nad będzie książką. widać w kamerze, ale chyba nie będzie. Chyba będzie. Ostrzy, dobra, jest. No, to są takie książki, w zasadzie one wyglądają bardzo śmiesznie, bo otwierasz pierwszą stronę i tu już jest w ogóle ta czcionka dziwna, to Widzę, że wszystko nie takie klasyczna czcionka, rozłożenie dokładnie. jest, także No właśnie, ja ci tutaj powiem, że tak bardzo homemade to jest. to jest właśnie self-publishing, ponieważ w self-publishingu autor odpowiada za 100% tak naprawdę całego wyglądu książki. Za rodzaj książki, czcionki, dokładnie. Za rodzaj czcionki, jakiej użyje, za to jak wygląda strona, za ten cały skład tekstu, za wszystko odpowiada autor. Wrzuca to w internet, właśnie do tego Amazona czy do Empiku i Empik udostępnia to dokładnie w takiej treści, w takiej formie, nie redagując tego w nie żaden biorą sposób. odpowiedzialności za wszystkie Absolutnie, błędy. absolutnie. Wszystko leży po twojej stronie. Wszystko jest dokładnie tak, jak wysłałeś, dokładnie tak jest umieszczone przez, powiedzmy, Amazona. I oni to drukują tylko. I oni to drukują w momencie, jeżeli klient, ściągając sobie taką książkę elektroniczną, woli wersję papierową, bo klient może się ograniczyć, czytelnik może się ograniczyć do tej wersji elektronicznej, ale jeżeli ktoś sobie zażyczy, tak jest przynajmniej w Empiku bodajże, że chciałby mieć tą książkę w papierze, wtedy gdzieś tam klika jakąś opcję wydrukuj i chce kupić papierową wersję i wtedy Empik drukuje tą wersję dla... Okej, bo Być się może tak na właśnie- Amazonie jest inaczej, Bo być ja może... się tak właśnie zastanawiałem, podejrzewam, że może być podobnie. Ja się tak właśnie zastanawiałem, jak to jest, że tyle holenderskich książek, że polskich książek jest dostępnych na holenderskim Amazonie. Tak się zastanawiałem, czy oni tu mają jakiś magazyn, te książki ściągają, bo to ja te książki zamówiłem jednego dnia po południu i drugiego dnia już miałem je w domu. Wiesz, powiem ci tak, tutaj mamy odpowiedź na to, czy też uzupełnienie tematu na temat tego, że każdy może napisać książkę. Super z jednej strony, że jest taka możliwość, ale ja jestem pisarzem, bo jestem pisarzem od lat ponad 20 i mam duży sentyment do tego i nie jestem do końca zwolennikiem takiego zupełnie niekontrolowanego przepływu treści. Ja też, bo można się łatwo naciąć na jakieś tak zwane gówno. To też psuje sztukę. Literatura to sztuka i jeżeli ktoś na przykład nie ma pojęcia nawet, a jest to istotne, jak pisać na stronach, żeby strona była przejrzysta, też może popełniać przecież błędy ortograficzne. Mało tego, nikt nie sprawdza tak naprawdę, czy to, co ten człowiek napisał, jest prawdziwe, czy nieprawdziwe, jaką to ma treść. To jest po prostu taki totalny chaos literacki, powiedzmy, tak? Czyli Wiesz co, ja to mogę porównać. Kiedyś, parę lat temu, były popularne blogi. I zakładałeś swojego bloga internetowego i tam po prostu pisałeś jakieś teksty. Tak. I wydaje mi się, że taka forma książki to jest taki troszkę level up od formy bloga. tak, dokładnie, aczkolwiek to jest- bardzo kontrowersyjny mimo Masz wszystko. już takie poczucie fajnego spełnienia, poczucie wartości, że ta książka jest jednak w formie papierowej i to już cię jakby buduje. Ale to są takie dosyć liche pozycje, zwłaszcza ta, ile ona ma? Z 50 stron? 53. Więc równie dobrze można by to po prostu w formie online zrobić. Oczywiście, że tak, oczywiście. No ktoś wybrał sobie taką formę, tak jak mówię, są dwie strony. Jedna strona fajnie, że każdy może dzisiaj coś takiego wydać, nie wydając majątku. Druga kwestia, no to jest trochę psucie literatury jak dla mnie. Takie symboliczne, bo niby nikomu to nie szkodzi, że ta książka powstanie, a jednak trąci, nieładnie mi to pachnie, kiedy ktoś wydaje książkę nieestetycznie zrobioną po prostu. Zwłaszcza, że tych dwóch jeszcze nie ruszałem. Tom zacząłem czytać i już właśnie zauważyłem, dosłownie przeczytawszy, nie wiem, 13, 14, 15 stron,
sporo błędów stylistycznych, ortograficznych i no, widać, że to jest pisane ręką amatora. Powiem ci, że też czytając materiały o pisarzach, ale też samemu przecież będąc pisarzem, mając swoje doświadczenia i przygody z pisaniem, zdaję sobie sprawę, jak bardzo ciężkim procesem jest tworzenie książki tak, aby ona chciała w ogóle być, aby wydawcy chcieli ją w ogóle czytać, prawda? Aby chcieli się zainteresować. A tutaj mamy po prostu, no tutaj mamy, nie obrażając nikogo, brak zaangażowania w techniczną treść, w taką ogładę w pisaniu i to mi się w tym wszystkim właśnie nie podoba. Natomiast w wydawnictwach są bardzo duże wymogi, jeśli chodzi o to, w jakiej formie książkę wyślesz, jakiej czcionki użyjesz. Tak, bo oni już jakby sygnują tą książkę swoim wydawnictwem, więc no, czym bardziej To jest jedna wydawnictwo kwestia. jest jakieś Ale jest jeszcze, szanowane, w więc wydawnictwie są procedury podejmowania decyzji, czy daną książkę wydać, czy też nie wydać. To nie jest tylko tak, że ty wyzdajesz książkę w wydawnictwie, którym nawet zapłacisz i nie czytając tej książki, każdy wydawca ci tą książkę wyda. oni mają jakieś kryteria też własne weryfikacji, tak? To już nie tylko kasa. Muszą po prostu przeczytać książkę, bo tak naprawdę tam może być wszystko. Oni mogą wydać coś bardzo nielegalnego, obrazoburczego, obrażającego i zaraz to wycofywać. Notabene też niedawno czytałem taki artykuł o wydawnictwach, które wydawały książki, które okazały się być nieprawdziwe historycznie na przykład i trzeba było te książki dosłownie utylizować, wycofywać z rynku. To są ogromne koszty odszkodowań, koszty przeprosin. Z książkami, które już zostały sprzedane i są kogoś na półce. To znaczy sprzedanych wycofać nie można, ale te, które są w księgarniach, księgarnie wycofają, te, które są na magazynach wydawnictw też trzeba po prostu wyrzucić, prawda? Więc tak to wygląda. I w momencie, kiedy taki wydawca, ten pierwszy człowiek, który decyduje o tym, czy książkę czytać, czy nie, wydać, czy nie, przepraszam, kiedy ten człowiek czyta tą książkę, jeśli ona jest pełna błędów, jeśli jest napisana nieprawidłową czcionką, jeśli jest tam nabałaganione, to nie jest przejrzyste, to ten człowiek tę książkę odrzuci. On nie będzie jej czytał nawet w momencie, kiedy wie, że to jest dla niego zarobek, ponieważ wydawcy... To jest męczarnia czytanie takiej książki. To jest męczarnia, natomiast wydawcy dostają nawet tygodniowo po kilkadziesiąt propozycji wydawniczych tygodniowo. To są setki, naprawdę setki książek, a pula wydawcy często nie przekracza 10 książek rocznie. Mówię o tych wydawcach, którzy nie do końca zarabiają na książkach, ale tych bardziej ambitnych, którzy odkrywają też pisarzy. Więc summa summarum, interesem autora dzisiaj jest, żeby książka jeszcze przed korektą już była bardzo dobrze napisana, bardzo dobrze skorektowana, bo inaczej ona po prostu nie będzie przeczytana. Tak, to nie jest forum internetowe czy Facebook, żeby tam można było akceptować jakieś błędy, czy... Wiesz, o książkach mówi się, słyszałem taką myśl, nie pamiętam kto to powiedział, ale mówi się, że książka jest tak dobra, jak jej pierwszy i ostatni rozdział. Co do ostatniego, oczywiście kwestia kulminacji akcji, prawda, to musi być super, ale co do pierwszego, w wielu przypadkach, jeżeli wydawca, czy ktokolwiek tak naprawdę przeczyta pierwszy rozdział książki i ten rozdział nie będzie interesujący, to tak naprawdę nie sięgnie do drugiego. Więc ten pierwszy rozdział musi być super, a jeśli w tym pierwszym rozdziale już są błędy, już coś nas gryzie, odrzucamy tą książkę, bo mamy przecież 1000 innych książek do wyboru. Więc pisarz to nie jest tylko romantyczna przygoda. To jest kwestia wiedzy, znajomości, jakichś reguł pisania oczywiście i takiego warsztatu, takiej rzetelności. Przykład ci podam na przykład w pisarstwie po każdym znaku interpunkcyjnym powinieneś dać spację. Dla mnie to jest oczywiste, ponieważ się tego nauczyłem. Ale mnóstwo ludzi, którzy pisze, nie wie o tym, więc stawia kropkę i od razu następną literę. I żaden wydawca absolutnie nie zaznajomi się z taką książką, nie będzie chciał jej czytać, dopóki ty tych spacji tam nie wstawisz, prawda? Więc jeśli o tym zapomnisz, albo o tym nie wiedziałeś, to bierzesz z powrotem swoje 200-300 stron swojego dzieła i w każdym miejscu, gdzie jest znak interpunkcyjny, musisz dać spację. To jest tylko przykład tego, ale pisanie książki, tak jak jeszcze raz podkreślam, to nie jest tylko romantyczna przygoda, jakiś lans. To jest też praca. To jest przede wszystkim praca. Powiedz mi jeszcze może o cenach. Ceny. Bo chyba ostatnio... Tak, ostatnio zasięgałeś informacji u źródła, więc... Tak, ostatnio powiedziałem ci, że takie wydanie książki w wydawnictwie, które robi już pełną promocję twojej książki, czyli to najdroższe wydanie, prawda? All inclusive. Tak, dokładnie, że to kosztuje około 1000 euro, ale
te ceny są różne, wydawnictwa nie chcą absolutnie podawać tych cen ogólnie na stronie. Te ceny są do informacji tylko jeśli wypełnisz formularz Myślę, że to chyba zależy zgłoszeniowy. od nakładu, od grubości książki, Tak, czy dokładnie. miękka, czy twarda okładka. Tam jest, podejrzewam, że wiele zmiennych. Dokładnie to też, natomiast myślę, że trochę jednak również od renomy wydawnictwa i od tego, z jakimi księgarniami wydawnictwa mają bardziej Współpracę. lub mniej tak prestiżowymi współpracę, jaki zasięg mają, jakich autorów już wydały i tak dalej, i tak po kolei, ale w tym najdroższym All Exclusive wydaniu książki, które mi by najbardziej odpowiadało, gdybym wydał swoją książkę, to jest około 3000 euro w górę. 3000. To jest około 12 tysięcy złotych, 15 tysięcy złotych, więc to nie są małe koszta. I jeśli chcesz ominąć kwestię promocji i zamówić sobie wszystkie książki do siebie, to jak sprawdzałem, to są bardzo różne ceny, ale to można zrobić w cenie 6-8 tysięcy złotych za jakieś 200-300 Tak, egzemplarzy. plus minus 2000 euro, tak. Tak, Troszkę dokładnie, mniej. dokładnie. I są jeszcze po prostu drukarnie, tak jak kiedyś wspominałem, w których drukujesz książki. To są drukarnie, które na co dzień drukują ulotki, plakaty reklamowe, ale drukują też Ciekaw książki. jestem, jak wygląda kwestia finansowa i w ogóle cała ta procedura, jeżeli chcesz, żeby Amazon się tym zajął. Właśnie tak jak te książki, które ja tutaj mam. Nie wiem, natomiast ja bym się tego raczej nie podjął, ponieważ bałbym się po pierwsze, że moja książka zniknie w zalewie innych takich właśnie nabałaganionych książek, że autorzy, którzy tworzą takie książki, psują opinię innym autorom i ktoś może nie sięgnąć po moją książkę. Poza tym ja jestem może zbyt ambitny, wiesz, ale chciałbym, Jednak książka to musi być książka, a Wydawnictwo to musi być wydawnictwo, to też jest ważne. jest coś, co ludzie, czytelnik traktuje trochę z przymrużeniem oka. Nie chciałbym, żeby moja książka tak wyglądała, krótko mówiąc. Domyślam się. I tego ci też nie życzę. Oczywiście, oczywiście. Dobrze, powiedz mi właśnie, może teraz podążymy troszeczkę w kierunku książki, którą piszesz. Bo nadmieniliśmy na początku parę zdań dosłownie, ale wróćmy do tego tematu, bo myślę, że to jest główny temat, dla którego się dzisiaj spotykamy. Jeden z głównych, okej. Później przejdziemy jeszcze do Spartan Race'u, w sumie miałem cię o to popytać na poprzedniej naszej rozmowie, ale jakoś tak wyleciało mi z głowy, bo jeszcze przed tobą miałem rozmowę z Grzegorzem Litwinem, z którym też mieliście się okazję spotkać na sesję zdjęciową. Także też porozmawiamy o tym. Jasne, oczywiście. Dobrze, powiedz mi o swojej nowej książce, którą piszesz. Tutaj oczywiście temat jest bardzo szeroki. Tytuł książki Lilith i Demon z dopiskiem, to jest właściwie cały tytuł Lilith i Demon, pornopatopoetyka. Czym jest pornopatopoetyka? Dokładnie, fajnie, że pytasz, ponieważ to nie jest obliczone tylko i wyłącznie na jakąś kontrowersję. Pornopatopoetyka to są 3 zagadnienia zawarte w jednym takim wyrazie, powiedzmy. Czyli mamy człon porno, mamy człon patologia i mamy człon poezja, poetyka. Jeśli chodzi o porno, jest to określenie tego, jak tak naprawdę moja relacja z Lilith, na czym tak naprawdę najmocniej, zwłaszcza początkowo się opierała. I tutaj będę bezwstydny, ale dla mnie nie ma tematów tabu, ja też nie wstydzę się tego, jaki jestem, prawda? Zarówno ja, jak i Lilith mamy ogromny apetyt, ale też temperament seksualny i nie uznajemy praktycznie tak zwanego seksu poprawnego, jakiegoś takiego. Wiesz, ja powiem bardzo brzydko, ale to musi zostać wypowiedziane. Tak jak pisałem w książce, notabene dzisiaj do 3 nad ranem pisałem te rozdziały. Miłość musi być pełna zaufania, lojalności, oddania, wsparcia, uśmiechu, wspólnego płaczu i milczenia, a seks to pierdolenie. To jest żywcem rzucenie się na siebie 2 bestii, które chcą od siebie tylko rozkoszy, które się drapią, gryzą, ślinią, przeklinają. Dosłownie tak. To porno to jest określenie tego, jak połączenie Lilith i demona, bo tak nazwałem siebie w książce Lilith i demon, tatuaż Lilith demon, to jest określenie tego, na jakim tak naprawdę fundamencie oni początkowo zbudowali swoją relację. Oni się poznali, byli z różnych miast, z daleka siebie i tak naprawdę w tej książce jest napisane od początku, że to są 2 osoby, które nigdy ze sobą nie mają prawa być, bo są z 2 różnych światów, są zupełnie różne od siebie, ale w tym łóżku, ponieważ ta książka będzie mocno podszyta erotyką też,
to są po prostu takie dzikie, nieokiełznane zwierzęta. Mało tego, zarówno Lilith, jak i ja naprawdę lubimy, a właściwie lubiliśmy, bo teraz to mi się trochę znudziło, ale lubiliśmy oglądać porno. Może nie razem, ale po prostu wymienialiśmy się filmami, opowiadaliśmy sobie o fabułach, o różnych takich zagadnieniach porno. Też się tego zupełnie nie wstydzę. Więc porno, właśnie dlatego, że ten związek był mocno seksualny, nasz seks był bardzo wulgarny, wyuzdany, bardzo brudny, bardzo dziki. Jeśli chodzi o patologię, to zostawię sobie na koniec rozłożenie tego zagadnienia. Poetyka, poezja, nawet nie jako poezja, ponieważ w tej książce czytelnik, jeśli ją przeczyta, zobaczy, że z czasem ta relacja czysto seksualna dwojga wyuzdanych ludzi, którzy chcieli od siebie rozkoszy, przerodziła się w coś zażyłego. Tam pojawiła się tęsknota, tam pojawiły się niechciane uczucia, tam pojawiła się walka ze swoimi uczuciami i to była ta poezja obok prozy, czyli o ile proza jest takim zwykłym, zwyczajnym życiem na co dzień, to poezja jest tą romantyczną stroną tego życia i tam w tym związku takim bardzo seksualnym pojawiła się ta poezja, czyli te emocje. Natomiast patologia, dlaczego ja napisałem tą książkę? Jak ci już powiedziałem wcześniej, chciałem napisać taką książkę z życia, ale powiem ci, że nigdy wcześniej w życiu nikomu nie przyznałem się ani do tej relacji, ani do tego, jak na tamtą chwilę, kiedy ta relacja była właśnie tym romansem, jak się zachowałem. Otóż okazało się, że ja, człowiek taki niezależny, taki trochę łajdak, który kobiety traktował właściwie tak samo jak one mnie, ale przedmiotowo, miałem w życiu mnóstwo romansów z kobietami, które też chciały romansów i nagle ten człowiek, poznając Lilith, ja straciłem głowę dla niej, to jest jedna kwestia, ale wpadłem w obsesję i to nie jest przenośnia. Okazało się na tamten czas, że wpadłem w taką obsesję, że miałem potrzebę ciągłego bycia Lilith obok mnie, ciągłego dzwonienia do mnie, ciągłego pisania. To się nazywa overthinking w psychologii, ale moja obsesja, powiem ci, sięgnęła takiego stopnia. Jak myślisz, czym było to spowodowane? Ja myślę, i to też jest troszkę opisane w książce, przepraszam, że to było spowodowane tym, że wniosłem w tą relację dwiema rzeczami. Jedna rzecz to wniosłem w tą relację swoją traumę z dzieciństwa, gdzie w domu moim... Czy można powiedzieć, że troszkę bardziej się w tej relacji otworzyłeś? Uzewnętrzniłeś swoje emocje, które gdzieś tam w tobie Ja bym siedziały? bardziej to określił tak, że bardziej w tej relacji dopadły mi moje traumy, które były uśpione, ponieważ nie miały żyznej gleby do tego, żeby dojść do głosu. Natomiast w tej relacji te moje traumy się ożywiły, ponieważ w moim domu rodzinnym nie było za dużo miłości, prawie wcale i nie było, natomiast było dużo przykrych zdarzeń, więc ja jako taki głodny tej prawdziwej, pięknej miłości często jej poszukiwałem. Ale ci to miłość okazała, tak? Nawet nie. Zaczęło się od fascynacji seksualnej oczywiście, ale Lilith była kobietą, jest kobietą, która, no mogę to powiedzieć z czystym sumieniem, ja miałem dziesiątki kochanek, miałem bardzo dużo kobiet w swoim życiu, ale ta kobieta była najpiękniejszą, najbardziej seksowną i najbardziej uroczą kobietą ze wszystkich, które do tej pory poznałem i właściwie zobaczyłem w niej mój taki ideał. I to nie jest tak, że ona mi dała jakąś miłość, bo myśmy nigdy tak naprawdę nigdy nie kochaliśmy się, w sensie nie kochałem Lilith nie kochała mnie. Natomiast to, co mi dała, swoją osobę, jej osoba była dla mnie tak fascynująca. Z jednej strony tak idealnie wyuzdana jak ja, z drugiej strony inteligentna, ciepła, bardzo wrażliwa, bardzo silna osobowość, że po prostu te czynniki zagrały w taki sposób, że ja straciłem totalnie dla niej głowę i powiem ci, że to trwało, ta moja obsesja trwała, nie pamiętam, kilka miesięcy. Ja potrafiłem rozmawiać z nią sobie powiedzmy przez telefon czy przez Messengera i po 2 godzinach panikować, że ona się nie odzywa i pisać znowu i znowu i znowu i no jakby chcę zostawić troszeczkę też tej fabuły w książce, ale dlaczego właśnie ta książka? Postanowiłem przyznać się przed sobą, samym pisząc tą książkę, przed czymś, przed czym zawsze uciekałem. I tu jest bardzo dla mnie istotny przekaz, taki jak autoterapia poprzez tworzenie sztuki.
przyznawanie się do błędów poprzez tworzenie sztuki. Czy to muzyka, czy to obraz, czy to rzeźba, czy to pisanie nawet. Okazało się, że dopiero w momencie... Czyli rozumiem, że łatwiej jest ci przelać swoje emocje, coś co głęboko siedzi w tobie na papier, niż powiedzieć to komuś wprost? Sobie, ponieważ chodzi o to, że to, co pytasz teraz, łatwiej jest, nazywając rzecz po imieniu, przyznać się przed sobą do tego, że zrobiło się coś bardzo złego albo że było się złym, przestać się okłamywać, niż poza pisaniem, ponieważ ja mając tą obsesję, ja z jednej strony doskonale zdawałem sobie sprawę, że coś ze mną jest nie tak, ale z drugiej strony nie potrafiłem przestać i też tłumaczyłem sobie to na różne sposoby. I dopiero w momencie, kiedy zacząłem pisać tą książkę, kiedy zacząłem sobie przypominać te wszystkie rzeczy, które się zdarzały, te mechanizmy, wtedy tak naprawdę uderzyło mnie to, uświadomiłem sobie to, jak okropnym byłem człowiekiem dla siebie, jak bardzo nie sobą byłem w tej relacji i dziś powiem ci szczerze, niby mówi się, nie wstydzę się niczego, wszystko było po coś i tak dalej, i tak po kolei, ale pisząc tą książkę, rozkładając na czynniki pierwsze swoje zachowania z tych czasów tej obsesji, powiem ci, że bardzo się siebie brzydziłem, wstydziłem i było mi bardzo ciężko, kiedy już zamykałem telefon, prawda, i myślałem sobie o tym, co właśnie napisałem, jak zachowałem się wcześniej, było mi bardzo ciężko spojrzeć w lustro, mimo że minął długi czas od tego czasu. Ciężko sobie wybaczyć, A do tego że... miałeś tak w przypadku tej jednej relacji? Tak, dokładnie. Dokładnie nigdy wcześniej nie miałem czegoś takiego, ponieważ też byłem innym człowiekiem. Wcześniej podejście moje do kobiet było zupełnie inne, bardziej instrumentalne. Może nie byłem taki zafascynowany kobietami, nie zachwycałem się tak nimi. Poszedłem troszeczkę w inną stronę. Natomiast tutaj pierwszy i mam nadzieję ostatni raz całkowicie, można powiedzieć, popłynąłem. Ale właśnie dlatego napisałem tą książkę, żeby przyznać się do czegoś przed sobą, żeby rozstrzygnąć w sobie jakiś niepokój, który we mnie siedział, ale też powiem tak, żeby oddać hołd Lilith, ponieważ to jest kobieta, która tak naprawdę pisząc tą książkę, przypominając sobie te sceny, poznałem ją na nowo. Ponieważ wcześniej wszystko, co ona robiła, co ona mówiła, wydawało mi się, że wynika z jakiejś niechęci do mnie, z jakiejś złości, egoizmu. A pisząc tą książkę, zacząłem rozumieć dopiero wtedy tego człowieka, jak tak naprawdę ciężko ona musiała przechodzić to, co ja robiłem. Może przez pisanie książki jakby bardziej zrozumiałeś tę osobę, tak? Jej Oczywiście, intencje, dokładnie emocje. tak. Dokładnie tak, jak mówisz. Zrozumiałem ją, poznałem ją na nowo i tak jak mówię, ta książka w momencie, Ziemia trzęsie. kiedy może Lilith z diabłami idzie po mnie. Ta książka w momencie, kiedy zacząłem ją pisać, kiedy przechodziłem przez te etapy tych rozdziałów, kiedy było bardzo źle między nami, uświadomiła mi, jak pięknie, naprawdę jak pięknie zachowała się Lilith mimo tego, jakim byłem człowiekiem, ponieważ to jest troszkę porównanie, ja sobie to porównywałem do jakiegoś takiego alkoholika i jego trzeźwej żony, czy też kobiety, czy też partnerki. Alkoholik, który pije i kobieta ma wszelkie prawa odejść od tego alkoholika, a mimo wszystko ona przy nim latami trwa, bo wie, że on kiedyś będzie trzeźwy i ona zniesie ten cały ciężar tego jego alkoholizmu, ale przy nim będzie trwała. Jeśli chodzi o Lilith, było tak samo z moją obsesją, co prawda krótką, bo to trwało kilka miesięcy. W jakimś takim amoku jakby byłeś? Absolutnie tak. W momencie, kiedy ja pisałem tą książkę i przypominałem sobie te wszystkie kwestie, ja momentami się zastanawiałem, czy mi się to śniło, to co się stało, czy ja naprawdę tak się zachowywałem. Uświadomienie sobie, jak bardzo chore sytuacje dochodziły do głosu, to było tak ciężkie i tak niewiarygodne, jakbym czytał historię zupełnie innego człowieka. Ja po prostu nie mogłem uwierzyć, że zachowałem się w taki sposób, ale dopiero pisanie tej książki uświadomiło mi, że tak właśnie, a nie inaczej było. Więc ta książka stała się pewnego rodzaju spowiedzią, równocześnie pokutą, ponieważ przyznawanie się do takich błędów to jest bardzo ciężkie. Człowiek się wstydzi siebie, prawda? Ale również hołdem dla tej kobiety za to, że potrafiła tak pięknie zachować się w momencie, kiedy tak naprawdę nie musiała nawet być przy mnie, prawda? To nie jest coś, co właśnie ty głęboko gdzieś w sobie miałeś, coś, co cię bolało wewnętrznie. I po prostu też to jest jakby forma autoterapii, że chcesz to jeszcze raz przepracować ze sobą, przelewając to na papier. Ja powiem ci tak, ja mam jeszcze pewnie nieprzepracowaną, podejrzewam, genezę takiej właśnie obsesyjnej postawy, mianowicie moje dzieciństwo, mój Może to dom. będzie temat na kolejną książkę.
Nie wiem, czy chciałbym to robić ludziom, którzy żyją, wiesz? Ponieważ ja, kiedy piszę książki oparte na mojej biografii, ja jestem szczery. Ja nie wymyślam sobie jakichś rzeczy, których nie było, ale też nie pomijam rzeczy, które się wydarzyły. Natomiast znam stosunek moich bliskich do tego, co się działo w naszym życiu i do opowiadania o tym. I z jednej strony uważam, że mam Z pełne... szacunku dla nich wolałbyś tego nie Tak, robić. mam pełne prawo tak naprawdę wyrzucić ten ból z siebie, ale z drugiej strony jest szacunek do nich, ale bardziej chyba o to chodzi, że mi po prostu nie chciałoby się tłumaczyć im z tego, dlaczego napisałeś, dlaczego pokazałeś, dlaczego obnażyłeś. Ponieważ myślę, że oni mogliby nie zrozumieć, że tak jak oni musieliby nieść na sobie wstyd za to, co ja napisałem, tak samo ja cały czas muszę nieść na sobie ból, którego nikt za mnie nie udźwignie. Ale chciałem jeszcze wrócić, taką ciekawostkę ci powiedzieć a propos tego wstydu ludzi odnośnie seksu, odnośnie porno i tak dalej, bo przypomniała mi się taka scena, jak dzisiaj przechodziłem koło seks shopu w Rotterdamie, paląc papierosa i naszła mnie taka myśl, że jest coś z tym społeczeństwem takiego, że my się ciągle wstydzimy tego, kim naprawdę jesteśmy, ponieważ do dziś dnia wejście do seks shopu, kupienie czegoś w seks shopie może nas napawać wstydem. I zastanawiałem się, dlaczego nie napawa nas wstydem, kiedy idziemy po papierosy i kupujemy paczkę papierosów, wypalamy ją, nie wstydzimy się tego, chociaż to jest skrajna głupota, a wstydzimy się kupić erotyczną bieliznę, która przecież służy do tego, żeby polepszyć nasze życie seksualne. Ale to jest taka drobna dygresja. Nie, to masz rację, że niektóre rzeczy są traktowane jako, nie wiem, obciachowe, jako źródło wstydu, gdzie tak naprawdę to jest nasza codzienność. Otóż to jest nasza codzienność, o tym też można byłoby długo rozmawiać, ale tak jest właśnie w tym społeczeństwie, że wciąż, nawet uprawiając ten seks, mam wrażenie, że niektórzy ludzie mają wrażenie, iż ktoś za oknem ich obserwuje i będzie oceniał, czy ich akt seksualny jest moralny, Czy się nadaje, czy nie. czy też nie. Dokładnie. Czy to łapkę w górę, czy łapkę w dół. Otóż to i to jest dla mnie niezrozumiałe. Temat rzeka, ale w moim przekonaniu tak jak mówiłem o miłości, jaka powinna być, piękna, czysta, pełna zaufania, tak seks powinien być po prostu pełen seksu i to wszystko. Ile jeszcze ci zostało książki do napisania? W jakim momencie jesteś mniej więcej? Jestem w momencie, kiedy ta moja obsesja to już opadło i nauczyłem się takiego szacunku i takiego zdrowego podejścia do tej relacji. I okazało się, że kiedy przestałem tak obsesyjnie pragnąć tego kontaktu z tą kobietą, kiedy obsesyjnie przestałem żądać, żeby ona zawsze była, a zacząłem po prostu zachowywać się jak normalny, cywilizowany człowiek, który od czasu do czasu się do niej odzywa, czasem nie, to ona otworzyła się na mnie. Zbliżyliśmy się na tamtą chwilę do siebie tak troszkę emocjonalnie, uczuciowo. I jestem na tym etapie, kiedy te nasze stosunki w tej relacji są bardzo dobre. Książka, tak naprawdę nie wiem, ile jeszcze chciałbym opowiedzieć o tej relacji, a które rzeczy zostawić dla siebie, ale książka ma aktualnie 90 stron, a ja myślę, że napisałbym jeszcze koło 100. Opisałbym jeszcze kilka naszych rozmów, kilka naszych spotkań, chociażby dlatego, że nasze rozmowy też były bardzo ciekawe. To były rozmowy bardzo bezpruderyjne, pełne kontrastów. Potrafiliśmy rozmawiać o papieżu i przechodzić od rozmowy o papieżu do tematu dilda, prawda? Więc myślę, że napiszę jeszcze 100 stron, a potem będzie trzeba zakończyć tą książkę. Jaka była jej reakcja, jak jej powiedziałeś, że chcesz napisać książkę o niej? Ja ci powiem tak. Ja chciałem napisać książkę zupełnie o czymś innym, prawda? Ale to ona podsunęła mi tak naprawdę pomysł. Aha, czyli to jakby ona była... Tak, napisz o nas, napisz o tym, co robiłeś, napisz o tym, co wyprawiałeś. Spodobał mi się bardzo ten pomysł, więc wiesz, to jest kobieta, może nie anioł, bo anioły są dla mnie nudne. Tak myślę, ale to jest kobieta wspaniała, bo oprócz tego, że jest bardzo mądrą, bardzo inteligentną, bardzo skromną kobietą, przepiękną kobietą, to jest kobietą, która w piękny sposób potrafi wspierać ludzi, którzy są dla niej bliscy. I za to też jej bardzo dziękuję i tą książką, jeśli ona zostanie wydana kiedyś, będę chciał jej też podziękować za to wszystko, co mi dała, pomimo wszystko, więc jedno bardzo się cieszę, że ją poznałem, prawda? Tak jakby można powiedzieć, ona cię do tego namówiła, tak?
Tak, ona mnie do tego namówiła, ona zawsze we mnie wierzyła. Zresztą na tych podcastach też staram się często mówić o tym, ponieważ zasłużyła na to, żeby jej podziękować. Dużo na pewno dostałem od niej takich pozytywnych emocji, dużo takich fajnych rzeczy, które w moim życiu To się samo to, zadziały. że teraz piszesz książkę, no to już też jest w pewnym momencie, w pewnym sensie przełamanie jakichś takich swoich wewnętrznych Tak, nie miałem przekonań. zamiaru w ogóle pisać No właśnie, książki, poza tym właśnie. przede wszystkim na telefonie, Jeszcze 2 natomiast miesiące temu o tym rozmawialiśmy, stwierdziłeś, że już nie będziesz pisał. że mi się nie chce, prawda? Tak, że jesteś leniwy. No tu akurat jest też trochę to twojej zasługi. Otwierasz, tak jak mówiłem, te pokłady chęci do zrobienia czegoś, bo po tych podcastach ja przynajmniej wychodzę bardziej żywy niż przed nimi, bardziej energicznie myślę, bardziej happy i to mi się też bardzo podoba, więc chwała tobie oczywiście. Też ktoś tak ładnie powiedział, że moje podcasty to jest pewna forma terapii. Myślę, że każda rozmowa może być, nie umniejszając tobie, pewną formą terapii, ale na pewno te podcasty również. Zresztą form terapii jest mnóstwo. W pewnym sensie to jest forma introspekcji. Gość rozmawia o sobie i też w pewnym momencie może wyciągnąć jakieś wnioski na temat Dokładnie, swojego życia, więc dokładnie. no, Tak samo jak a człowiek później pisze, tworzy. jest to utrwalane i może sobie jeszcze raz na YouTubie obejrzeć czy posłuchać. Tak, dokładnie tak. Tak jak mówiłem, sztukoterapia, nie wiem czy to oficjalnie istnieje czy nie, ale to jest piękna rzecz. W moim przypadku to jest pisanie książki, gdzie po latach dopiero pisząc o swoich problemach, takich a nie innych, zauważam jak ciężkie to były problemy i wreszcie mogę sobie je rozstrzygnąć. Ale znam też osoby, które malują na przykład swoje lęki albo malują swoje potrzeby w danej chwili, malują swoje emocje i czują się przez to o wiele lepiej. Poprzez fotografię też można dokonać takiej autoterapii swojej, więc tak krótko mówiąc, Też niektórzy przenoszą to na alkohol, niektórzy przenoszą to na narkotyki, podobno picie to sztuka. Kto wie, ja nie piję. Nie wiem, niektórzy może. to przenoszą na pracoholizm. No, jest mnóstwo form jakby wyrażania siebie. Tak, ale jednak poprzez sztukę, nie krzywdząc nikogo dookoła Dokładnie. siebie. To jest bardzo moim zdaniem dobra metoda na to, żeby z sobą troszkę inaczej porozmawiać, prawda? Dobra, czekaj. Czy coś jeszcze o książce chcemy dodać? To znaczy pewnie byśmy coś mogli dodać jeszcze, natomiast na pewno nie wiem, czy ona w ogóle zostanie opublikowana, a jeśli zostanie opublikowana, Nie no, ja mam nadzieję, że jednak tak. to słuchaj, to na pewno będzie musiała się zgodzić na to Lilith, z którą do dziś mam bardzo fajne koleżeńskie kontakty i kibicuje mi w moich działaniach oczywiście. Tylko, że no to jest kwestia tych pieniędzy. Jest taki zamysł, a propos tej książki, nie wiem czy to zrobię, ponieważ to jest książka też... Tam jest dużo przekleństw, dużo wulgarnego seksu w tej książce, ale myślę o tym, czy by nie umieścić ją kiedyś na Facebooku, po prostu na osobnym profilu facebookowym, autorskim, w odcinkach, po prostu w rozdziałach, żeby każdy sobie na tym Facebooku ją przeczytał. Natomiast nie wiem, czy Czy Facebook... myślałeś kiedyś nad audiobookiem? Tak, ale nie znam tematu. Poza tym zdaję sobie sprawę, że ten audiobook musiałby być czytany no pewnie przez kogoś, kto ma radiowy głos, wiesz. Pewnie może przez 2 osoby nawet, bo i kobieta, i mężczyzna. Więc myślę, że to też mogło być kosztowne. Nie wiem, z tych audiobooków, które ja w życiu spotkałem, to były czytane tylko jednym głosem. No tak, ale tutaj znowu wchodzi... Tylko po prostu ktoś musi to przeczytać. No. Słuchaj, rozmawialiśmy o tym, że może dojdę do pewnych wniosków po wyjściu z twojego podcastu. Kto wie, może zgłębię tajemnice audiobooków. Na razie mam tylko taką myśl, studio nagraniowe, mnóstwo spędzonych godzin, mnóstwo pieniędzy, bo tam liczy się za godzinę nagrania jakieś pieniążki, więc to może być bardzo drogie. Ale kto wie, może to sprawdzi. Wspomniałem o audiobookach, bo ja właśnie ostatnio polubiłem. Jest to forma łatwiejsza, bo wkładasz sobie do ucha słuchawki i nie wiem, czy jedziesz autobusem, tramwajem, czy jesteś na siłowni, możesz słuchać. Znaczy ja tutaj byłbym perfekcjonistą prawdopodobnie i mając taką książkę, gdzie jest dialog kobiety i mężczyzny, bardzo bym chciał, żeby jednak nagrywała to kobieta i mężczyzna, żeby to było bardzo wiarygodne. Ja jestem w ogóle, nie chcę nikogo tu urażać, ale troszkę starej daty, jeśli chodzi o, może nawet nie starej, ale po prostu staram się być perfekcjonistą, jeśli chodzi o formę ostateczną. To znaczy nie chcę dawać komukolwiek czegoś na zasadzie półśrodków. Chcę dać produkt, który jest gotowy, bardzo dobry, zarówno okładka, jak i przejrzystość, jak i czcionka, jak i treść, wszystko. Więc gdyby to był audiobook, chciałbym, żeby to jednak były 2 osoby, które by to czytały. Czyli jako forma takiego dialogu.
Tak, Między a najlepiej innymi- 3, bo narrator miałby swój głos, a 2 bohaterów swój. Ale jest to jakaś opcja, tylko że no wiesz, no, z moją dziurawą kieszenią myślę, że wciąż mogłoby nie stać być na to. Ale powiem ci tak szczerze, ja jestem bardzo zdeterminowany. Wcześniej czy później myślę, że wydam tą książkę w papierze. Po prostu zajdzie mi troszkę dłużej, żeby zebrać te 3000 euro. No, mam nadzieję, że następnym razem się spotkamy i będziesz miał tą książkę Nie wiem, w ręku. czy po 2 podcastach będziesz chciał ty i ktokolwiek ze słuchaczy, żebym jeszcze o czymś trzeci raz opowiadał. Trzeba będzie zapytać słuchaczy. Ja jestem gotów, żeby ponowić. Ale jeżeli tak, wiesz, jeśli o mnie chodzi, to jak najbardziej, jak najbardziej. Ja myślę, że na premierę twojej książki No ale na to będziesz musiał poczekać, myślę, że może rok. nigdzie nam się nie spieszy. No okej, dobrze, super, super. Ostatnim razem wspominałeś w zasadzie czyniłeś przygotowania do zbliżającego się Spartan Race'u. Jest. Jest dowód na to, że brałeś Dokładnie udział. tak, dokładnie tak. Powiedz mi, jak Spartan Race przebiegł, jak się to w ogóle odbywało. Powiem ci, że Czy bardzo... było aż tak trudno, jak obawiałeś się, że będzie? Bardzo się rozczarowałem, aczkolwiek nie żałuję, że wziąłem udział w tym biegu, natomiast bardzo się rozczarowałem poziomem trudności tego biegu. Okazało się, że ten bieg w stosunku do polskiej edycji, mam porównanie, bo biegałem też w polskim Spartanie, był bardzo łatwym dla mnie biegiem. Dużo też dlatego, że sędziowie byli bardzo niekompetentni, przepraszam bardzo, ale tak było, nie pilnowali na przeszkodach, aby zawodnicy wykonywali prawidłową techniką przeszkody, aby mogło być tylko jedno podejście, jak na polskim Spartanie, do przeszkód, więc zawodnicy tak naprawdę mogli wielokrotnie próbować pokonywać przeszkody, co nie jest duchem Spartana. Była pierwsza edycja tutaj w Holandii? Nie, to nie była pierwsza edycja, ale widać, że różni się. Poziom był bardzo zaniżony tak naprawdę tym, że tak naprawdę każdy człowiek, nawet niewytrenowany, mógł sobie wziąć udział w tym Spartanie i robić tam tak naprawdę co chce, co mi się osobiście nie podobało, ponieważ ja w Spartanie i we wszystkich takich biegach oczekuję rywalizacji, walki i stojąc tam na mecie bałem się bardzo, że nie dam sobie rady z tym biegiem, ale z drugiej strony ta adrenalina, ten zew walki, ta dzikość, chciałem po prostu walczyć, chciałem łamać ręce, chciałem krwawić, chciałem płakać z bólu. To jest właśnie ten zew wojownika, powiedzmy. Natomiast okazało się, że bieg banalny, żadna przeszkoda praktycznie mnie nie zaskoczyła. To był taki bieg bardziej for fun niż dla... Okazał się takim właśnie biegiem. Wiesz, też tutaj nie bez przyczyny tak łatwo te przeszkody mi poszły, ponieważ ja jednak mam to przygotowanie z ponad 30 biegów OCR-owych wcześniej, które zrobiłem, a na przeszkodach nie tylko ważna jest tak zwana tempa, siła i wytrzymałość, ale też technika, umiejętność wykorzystania wahadłowego ruchu ciała do pokonywania przeszkód, więc to doświadczenie też mi pomogło w tym, aby te przeszkody stały się dla mnie łatwe, ale nie sądziłem, że będą aż tak łatwe. Poza tym przed biegiem ja się bardzo mocno przygotowywałem do tego biegu, trenowałem bardzo mocno już pod bieg i to też okazało się, że byłem dobrze przygotowany. A jakiego typu przeszkody w porównaniu z polskim Spartanem tutaj brakowało, powiedzmy? Powiem ci, że brakowało... W ogóle, jeżeli ktoś jest zainteresowany tematem, czego się można spodziewać po takim biegu? Powiem ci, że brakowało to może nie, przeszkody były bardzo podobne jak do polskiego Spartana, ale sposób pokonywania tych przeszkód, czy też warunki biegu regulaminowe były zupełnie odbiegające od polskiej edycji. W polskiej edycji to jest tak, że na Spartanie możesz spróbować pokonać przeszkodę tylko jeden raz i jeżeli nie uda ci się za pierwszym razem tej przeszkody pokonać, musisz zrobić tak zwane 30 karnych barpisów. To są takie pompki z takim wyskokiem w górę. Nie możesz podejść drugi raz i dopiero możesz biec dalej. Tutaj na tym Spartanie holenderskim Nie okazało było się, że czegoś takiego? sędziowie w ogóle byli do ciebie odwróceni plecami, wgapieni w swoje telefony, nie interesowali się w ogóle tym, co się dzieje dookoła. Brak zaangażowania z ich strony, można powiedzieć. Totalny brak zaangażowania, tak naprawdę te przeszkody mogłeś ominąć. I też nikt by tego nie zauważył. Bardzo mi się to nie podobało, ja oczywiście żadnej z tych przeszkód nie ominąłem. Jakich przeszkód można się spodziewać? Przeważnie są to ściany drewniane, które trzeba pokonać, przeskoczyć, wspiąć się na nie. Ściany wysokości 1,5 metra, chyba najwyższa ma bodajże
2,5 metra. Jest to wspinanie się na linę na przykład, więc warto znać technikę wspinania się na liny albo mieć silne ręce. Była również kula kamienna 45-kilowa, którą trzeba było wziąć na ręce i przejść z nią jakiś dystans, powiedzmy 50 metrów. Ku mojemu zdziwieniu mężczyźni, nazwijmy ich mężczyznami na tym biegu, miałem dla nich ogromny żal, że nie dają mi tego zewu rywalizacji. Stwierdzili, że ta kula jest tak ciężka, że oni będą sobie ją turlać, a nie podnosić. Na moje pytanie do sędziego, dlaczego? Sędzia rozłożył ręce, no bo oni tak chcą. Ja oczywiście wziąłem tą kulę na ręce i przeniosłem. Wcale nie była taka ciężka. No ale tak było. Jest rzut dzidą na przykład w takiego słomianego manekina. Musisz trafić taką dzidą spartańską w tego manekina. Jeśli nie trafisz, to robisz karne parpisy. Są ściany w formie siatek, takich wojskowych siatek, po których też musisz przejść, prawda? Jest dużo takich instalacji zbudowanych z rurek. To jest coś jak drabinka z rurek, jak na placu do ćwiczeń workoutowych czasem można spotkać, gdzie po prostu musisz przejść jak ta małpa przysłowia, dźwiganie łańcucha, 30-kilowy łańcuch, który musisz zarzucić na szyję i przejść z nim kawałek. Więc tego typu przeszkody noszone, pokonywane poprzez przechodzenie przez nie, ale tak naprawdę nic trudnego, jeżeli troszeczkę przygotujesz się tylko na siłowni i masz trochę techniki albo podpatrzysz technikę od kogoś, kto przed tobą robi przeszkodę, to te przeszkody naprawdę potrafią być bardzo łatwe. Ilu ogólnie osób wystartowało razem z tobą? Oj, nie pamiętam dokładnie, to się liczyło w tysiącach, ale No nie aż pamiętam. Tak, dokładnie. Myślałem, że To ze jest 100, bieg, na 200. który... Nie, absolutnie. To jest bieg, na który przyjeżdżają ludzie z całej Europy. Ten bieg ma swoją taką ligę, powiedzmy, prawda? Są mistrzostwa świata Spartana, więc bardzo dużo ludzi To tym przyjeżdża. bardziej jestem w szoku, że nikt tego tak nie pilnował. To znaczy, bo to jest tak, są dwie fale. Fala taka profesjonalna, gdzie elite tak zwana, gdzie jesteś oznaczony zupełnie inną opaską na głowie, innym kolorem i tam jest fala elite. I być może na tej fali elite ci sędziowie rzeczywiście pilnowali tych A to był przeszkód. osobny już bieg, tak? Tak, natomiast ten bieg był takim samym biegiem, tylko bardziej fala open. open. Ona się nawet nazywała open. I być może dlatego sędziowie nie To pilnowali. tak pobłażliwie do tematu. Tak, być może skupili się na fali elit, co dla mnie oczywiście nie jest żadnym wytłumaczeniem. No był to bardzo, bardzo lekki bieg dla mnie. Pamiętam, że po przybiegnięciu na metę po tych 10 kilometrach i tych przeszkodach, to już nawet nie to, że ja nie byłem zmęczony, ja byłem po prostu wściekły. Byłem wściekły, że nie miałem szansy powalczyć z niczym. Co można zrobić, żeby trafić do tej grupy elit? Zapisać się, tylko i To wyłącznie. tylko Po prostu tyle. zapisujesz się, płacisz większe Okej. pieniądze, ale wtedy masz tą świadomość, że będziesz biegł z Wiesz, naprawdę... grupa chyba jest mniejsza wtedy, tak? Tych uczestników. Grupa może nie jest taka mniejsza, bo w każdej fali jest mniej więcej tyle samo osób biegnących, prawda? Ale poziom trudności jest ten sam. Ale poziom trudności ten sam, natomiast poziom rywalizacji jest Jest znacznie znacznie wyższy, wyższy. bo tam przyjeżdżają ludzie, którzy zbierają sobie punkty do Pucharu Świata, prawda? To jest taka liga jak chyba przy skoczkach czy przy innych sportowcach, gdzie jeździsz na biegi, na każdym biegu zbierasz punkty za odpowiednie miejsce w tabeli. Rozumiem. Im więcej jest punktów jakaś masz, klasyfikacja generalna później. tak. I możesz Okej. brać udział w Mistrzostwach Świata, jeśli masz odpowiednią liczbę punktów. Więc w tym Spartanie Elite. I powiem ci, że kusi mnie, żeby wziąć udział na następny rok w tej właśnie fali. W tym Spartanie Elite myślę, że ta rywalizacja jest bardzo zaciekła. Tak, myślę, że trzeba sobie darować Open i od razu iść do Elita. Też mi się tak wydaje. Dokładnie tak. Ale rozumiem, że te zawody już wtedy zmuszają cię do tego, żeby podróżować po świecie, tak? Jeżeli chcesz brać udział W tym w Elite, tych wszystkich zbierać te edycjach, punkty w całej tej rywalizacji pucharowej, no to już jesteś zmuszony tak, to jest na całym świecie, gdzieś na jakichś pustyniach, nie pustyniach, wiesz, słuchaj, od ciebie zależy w Stanach Zjednoczonych, gdzie też ten Spartan Race został wymyślony, od ciebie zależy, jak daleko chcesz w tym Spartanie wejść. Ale przykładowo powiem ci, że moja znajoma, można powiedzieć, to znaczy dziewczyna, z którą miałem okazję trenować w Dębicy, Emilka Petola z Czarnej, młoda, bardzo skromna dziewczyna, ostatnio czytałem, że ma wicemistrzostwo świata Spartana. Więc widzisz, ja pamiętam Emilka, bardzo drobna dziewczyna, bardzo skromna dziewczyna, która musi pogodzić sport ze studiami, jedzie na Mistrzostwa Świata. pogodziła wyśmienicie. Tak, i jest wicemistrzynią. Wow. Szacun. Tak, dokładnie. Dobra, a powiedz mi, jeżeli chodzi o tego holenderskiego Spartan Race'a, czy są jakieś przewidziane nagrody dla zwycięzcy i w ogóle jak się wybiera zwycięzcę? To jest ten, kto przebiegnie to najszybciej, czy właśnie najbardziej technicznie?
Nie, jeżeli chodzi o zwycięstwo, tutaj jedyne co się liczy tak naprawdę to kto będzie pierwszy na mecie, więc tutaj nie liczy się technika. Masz zrobić przeszkody, możesz się na nich połamać, ale masz się doczołgać do tej mety, jeśli będziesz pierwszy, to będziesz. Natomiast jeśli chodzi o kwoty nagród, bo to są jakieś nagrody pieniężne, z tego co wiem, ja się tym nigdy nie interesowałem, ponieważ nigdy nie miałem aspiracji, żeby być na tym podium, ale czytałem gdzieś, że kwoty nagród pieniężnych w dolarach, na przykład na Mistrzostwach Świata Spartana, nawet nie równają się z kwotami inwestycji w to, żeby się pojawić na tych zawodach. To są bardzo niewielkie Czyli kwoty. bardziej to jest zrobienie czegoś dla siebie. Tak, być może przełamanie sponsorzy. swoich słabości. Otóż to, być może sponsorzy Niż liczenie jakieś na pieniążki nagrody. ci dają, czy coś takiego, ale jeśli chodzi o nagrody stricte z biegu. No i prestiż. Spartan Race, jeden z najsławniejszych biegów świata przeszkodowych, więc prestiż jest na pewno, prawda? Przejdziemy może teraz do twojej sesji z Grześkiem. Pozdrawiamy Grześka oczywiście. Tak jest, pozdrawiamy Grzechu. Z Grześkiem też miałem ostatnio kontakt, tam myślę, że jeszcze coś podziałamy. Powiedz mi, jak w ogóle pomysł na tą sesję powstał? Czy to Grzesiek ciebie poprosił o bycie modelem, czy to inicjatywa wyszła z twojej strony? Jak to w ogóle doszło do tej współpracy? Myśmy pracowali z Grześkiem razem w jednej pracy, w jednym zakładzie pracy. I rozmawialiśmy oczywiście dużo o różnych rzeczach, w tym o sesjach. Nie pamiętam, od kogo wyszła propozycja. Pamiętam, że pierwszy raz, kiedy taka propozycja się pojawiła, zupełnie byłem na nie. Po prostu nie wyobrażałem sobie Czyli absolutnie. to jakby Grzesiek tą inicjatywę Być przejął, może to był jego pomysł, tak? Być może to był jego pomysł, dokładnie nie pamiętam, ale w momencie, kiedy początkowo powiedziałem, że nie wyobrażam sobie rozebrać się przed mężczyzną nago, w żadnym wypadku. Później, kiedy wróciliśmy do tematu, to tak naprawdę ja zapałałem zupełnie na odwrót, zapałałem entuzjazmem do tego pomysłu, z czego to wyniknęło? Z chęci przeżycia czegoś szalonego, z chęci podniesienia sobie poprzeczki, jeśli chodzi o jakąś adrenalinę, ale też takiej. To są te tematy zakazane przez ludzi, o których kiedyś rozmawialiśmy wcześniej, czyli z tej dumy, tej zakazanej przez społeczeństwo dumy z tego, jaki jesteś, że trenujesz, że wyglądasz dobrze, że kochasz siebie, że akceptujesz siebie, że chcesz się światu pokazać. Ale też była to pewnego rodzaju, jak się okazało, autoterapia, ponieważ ja mimo tego, że czułem się atrakcyjny fizycznie, prawda, to jednak nie skupiałem wokół siebie zbyt wielu ludzi, znajomych i no, było mi czasem momentami przykro, że może coś ze mną jest nie tak, że ci ludzie się koło mnie, nie wiem, nie kręcą, prawda, i tą sesją dodałem sobie też pewności siebie. Po tej sesji poczułem się bardzo pewien siebie, bardziej atrakcyjny dla siebie. No, w ogóle mi się wydaje, że tego typu sesja, czyli rozebranie się przed kompletnie obcą osobą, już nie, to już no, okay. Mężczyznom jeszcze bardziej, chociaż nie kto wiem, wie zależy właściwie. jak to patrzy. wiem. No, ale w ogóle No przed dobrze, kimś, no, ale kimś rozebranie obcym się, tak? i jeszcze w miejscu publicznym. To nie do końca było miejsce publiczne, ponieważ Gregor znalazł taką opuszczoną fabrykę w Belgii. Sesja odbywała się w Belgii, gdzie jak się okazało, rzeczywiście nie było żywej duszy. Kilku chłopaków gdzieś tam jakiegoś paintballa sobie uprawiało, ale to w sąsiednim budynku. Natomiast mieliśmy ten komfort pracy ze sobą w tej fabryce, że tam rzeczywiście nie było nikogo. Spędziliśmy tam prawie cały dzień w tej fabryce. Ja byłem całkowicie nagi, więc nawet już później, kiedy z ujęcia na ujęcie sobie spacerowałem nago po fabryce, nawet nie zakładałem już ręcznika na siebie, tylko po prostu nago. W przebitkach naszej rozmowy może ty mi wyślesz parę zdjęć, ja je wrzucę. Mogę ci wysłać, możesz je też skopiować z Facebooka. Po prostu oglądający to na YouTubie mogli też widzieć te zdjęcia, jak to wyszło, bo myślę, że nie każdy też ma ciebie tam powiedzmy znajomych na Facebooku. Ja te zdjęcia widziałem oczywiście. No ale po prostu powklejam je, żeby może oczywiście. inne osoby też wiedziały, o czym w ogóle rozmawiamy. I
Dobrze, i jak w ogóle Grzesiek znalazł tą fabrykę? To mnie ciekawi, bo rozumiem, że on miał jakąś wizję, że to ma być taki surowy i Znaczy, jeśli chodzi o wizję, to industrialny ja klimat. pamiętam, że ja też podpowiedziałem, on mnie pytał, w jakiej scenerii chciałbym takie zdjęcia zrobić, co bym chciał pokazać. I to ja podsunąłem pomysł, że ja chcę, żeby to był świat surowy, męski, brudny, jakiś brzydki, powiedzmy, ponieważ mnie ciągnie do takiego świata. Nie chciałem absolutnie, żeby te zdjęcia były w jakikolwiek sposób przesłodzone. I on zaczął szukać takiej fabryki, jak mi opowiadał, znalazł gdzieś na forum fotografów adres, gdzie jakiś fotograf polecał po prostu to miejsce do zdjęć. sesji. Tak, jak się okazuje, nawet chyba to było tak, że Gregor opowiadał mi o tym, że niektórzy fotografowie nie upubliczniają takich miejsc, ponieważ za upublicznienie takiego adresu biorą pieniądze. Znajdują miejsce, jest to miejsce super, mogą upublicznić adres tego miejsca, ale mogą stwierdzić nie, ponieważ jeżeli ja upublicznię adres tego miejsca, zaraz pojawi się tu chmara ludzi. I to nie będzie już miejsce bezpieczne, anonimowe, każdy będzie o nim wiedział. Ale w sumie jak mi ktoś zapłaci, to może Mogę wiesz. powiedzieć. Tak. Dobra, i powiedz mi teraz, jak w ogóle ta cała sesja przebiegała? Czyli tak, Grzegorz przyjechał do mnie na hotel. I jeszcze ci przerwę. Całym założeniem sesji było pokazanie takiej surowości, nagości w Tak, takim to też jest seria. surowym otoczeniu. Tak, dokładnie. To też jest sesja, nawet na zdjęciach niektórych widać, ja w ogóle nazwałem tą sesję Lilith Demon, tak jak mam tutaj wytatuowane, Demon Lilith. Notabene polecam zapoznać się, zwłaszcza kobietom, ale mężczyznom właściwie też, z tym, kim była właściwie Lilith. To jest historia biblijna. Lilith była pierwszą kobietą przed Ewą, pierwszą kobietą Adama. Więcej nie powiem. Jeśli ktoś będzie chciał, będzie mógł sobie zgłębić tą historię. Przepiękna historia. Lilith i jej demonów. Tak czy inaczej, sesja miała tytuł Lilith Demon. Ja w tej sesji miałem być właśnie tym demonem Lilith, prawda? Gregor znalazł fabrykę, pojechaliśmy do tej fabryki. Wcześniej zrobiłem sobie trening, no bo chciałem jeszcze dotrenować to ciało przed sesją. Po czym Gregor zaczął się gdzieś tam dostrajać, wiesz, jakiś statyw, jakiś aparat, coś tam. No ja czekałem na ten moment, troszkę byłem skrępowany, kiedy będę musiał się rozebrać, więc chodziłem jeszcze w stroju i tak sobie myślałem, no kurczę, rozebrać się i tak przecież mnie to czeka, a może poczekać. I tak chodziłem w tym stroju, Gregor mi powiedział, słuchaj Krzysiek, jeszcze się nie rozbieraj, zrobimy kilka fotek w ubraniu, więc ja się uspokoiłem. Tak na rozgrzewkę powiedzmy, tak? Tak, dokładnie. No ale później trzeba było rozerwać koszulkę, ponieważ Gregor miał taką wizję, żebym rozrywał tą koszulkę na sobie, więc zacząłem tą koszulkę rozrywać i doszło do mnie, że przecież ja będę zaraz nagi. Dosłownie nagi. Ale w momencie, kiedy ściągnąłem to ubranie, kiedy Gregor powiedział, okej, Krzysztof, rozbieraj się, tak? Dał mi jeszcze taki olejek, żebym się tym olejkiem wysmarował tą skórę. Przez moment miałem wrażenie, że jestem na jakimś planie filmu erotycznego, czy coś w tym rodzaju, bo to zrobiło się takie bardzo erotyczne, to smarowanie się olejkiem. Ale jak już się wysmarowałem tym olejkiem, Grzegorz się nie smarował tym olejkiem. absolutnie nie pozwoliłbym na to. Myślę, że tylko jeden z nas wróciłby z tej podróży, gdybyśmy zaczęli się dotykać. Ale powiem jedną rzecz o Grzegorze. My nie mamy teraz kontaktu, bardzo żałuję tego, pewne kwestie nas poróżniły, ale to nie o tym. W każdym bądź razie niesamowity profesjonalista, to mu muszę przyznać. Gregor ma swój charakterek, tutaj nie będę o tym wspominał, jeśli on ma charakterek, to ja mam 8 charakterków, jestem bardzo trudnym człowiekiem i zdaję sobie z tego sprawę i pewne kwestie przyczyniły się do tego, miałem nie mówić słowa kwestie, że dzisiaj nie mamy kontaktu, natomiast jest to wielki profesjonalista, człowiek, który ogromnie profesjonalnie podchodzi do sprawy, nie daje się poczuć modelowi, żeby ten model był jakiś skrępowany. Nawiązuje taką fajną, przyjazną nić porozumienia z tym modelem i przy Gregorze czułem się bardzo swobodnie. To jest taki człowiek otwarty i tak, bardzo taki otwarty, dosyć radosny i czerpiący sporo frajdy chyba z tego, co robi. Myślę, że tak, on w ogóle czerpie sporo frajdy z życia, podziwiam go za to oczywiście. Tak jak mówię, paradoksalnie z jednej strony nie mamy kontaktu, ale z drugiej strony obserwuję go, podziwiam i życzę mu jak najlepiej. Jaki był w ogóle odbiór wśród twoich znajomych, rodziny, gdy pokazałeś te zdjęcia? Powiem ci, że nie spotkałem się chyba z ani jedną negatywną reakcją, co mnie bardzo ucieszyło i też zaskoczyło. Moja mama na przykład oglądała te zdjęcia i była bardzo dumna ze mnie. Oglądał te zdjęcia mój brat, powiedział, że on by sobie takich nigdy nie zrobił, że w sumie fajne, ale dla niego to jest porno, ale powiedział, że okej,
okej, kibicuje mi, żebym sobie dalej, powiedzmy, jakoś tam trenował i robił takie sesje. Notabene, jeśli kiedyś byłoby mnie stać, na pewno chciałbym powtórzyć taką sesję, no ale to są duże pieniądze. Jeśli kiedyś będę miał takie pieniądze, to na pewno taką sesję sobie zrobię. Jeśli chodzi o znajomych, kolegów z pracy, tutaj się najbardziej obawiałem, jak zareagują ludzie, którzy tak naprawdę nie są twoimi bliskimi, nie mają jakiegoś obowiązku, krwi, tak, cię wspierać, ale praktycznie wszyscy moi znajomi, koledzy gratulowali mi tej sesji, gratulowali mi formy, pytali się, czy jeszcze będą jakieś sesje w przyszłości ze mną. Nie było ani jednego negatywnego głosu. Ja myślałem, że wiesz, ktoś mnie wyśmieje, ktoś mnie zlinczuje, natomiast reakcje, zwłaszcza mężczyzn, bo najczęściej to mężczyźni się wypowiadali na temat tych sesji, były bardzo, bardzo przychylne. Fajnie, no ja myślę, że też bym miał problem, żeby odważyć się. Znaczy, wiesz, problem z odważeniem się do zrobienia czegoś jest tylko do momentu, dopóki się nie odważysz. Ale jak się odważysz, to okazuje się, że tak naprawdę niepotrzebnie bałeś się rzeczy, której nie chciałeś zrobić. To jest tak jak z tą moją książką, tak jak z tą moją sesją. Ja polecam ludziom, którzy chcą coś zrobić w życiu, ale się boją tego zrobić, żeby to zrobili i zobaczyli, jak tak naprawdę ten strach jest malutki. Odważyć się to jeszcze może i bym się odważył, ale bardziej obawiam się o mój komfort, o to, jakbym się wtedy podczas tej sesji czuł. Znaczy, ja ci powiem tak, myślę, że każdy fotograf, który nieprofesjonalnie by się zachował, no nie powinien być fotografem, więc przede wszystkim profesjonalizm aktorów, przepraszam, ty jesteś tu aktorem w tej sesji, fotografów, a myślę, że trochę załagodziłby twój Czyli lęk. jakby jest ważna umiejętność też prowadzenia. Tak, taki Przez fotograf fotografa myślę, że tej nie sesji. powinien dać ci odczuć tego, że ty jesteś nagi tak naprawdę. I taki profesjonalny fotograf, ja miałem do czynienia z Gregorem akurat, on w ogóle w żaden sposób nie komentował mojej nagości, w żaden sposób nie patrzył na mnie między zdjęciami, nie przyglądał mi się w żaden sposób, był wręcz, mam wrażenie, wyłączony i skupiony na sprzęcie fotograficznym i to mi dało tak ogromny spokój, że ja zapomniałem, wiesz, były takie momenty, ta sesja trwała kilka godzin, że chodziłem sobie po tej fabryce, oglądałem sobie te mury i patrzyłem na siebie, o kurczę, jestem nagi, zapomniałem. Ja zapomniałem o tym, że jestem nagi przy tym człowieku i bardzo sobie cenię i myślę, że gdybyś Tak, to chciał... jest bardzo ważne. Tak, gdybyś chciał taką sesję przeprowadzić, myślę, że bardzo szybko zapomniałbyś o tym, że nie masz na sobie ubrań. Co prawda, szybkie pytania już przerabialiśmy na poprzednim podcaście, ale ta lista teraz jest większa, więc mam nadzieję, że dowiemy się czegoś więcej o tobie. Jakie jest twoje największe marzenie? Czy to pytanie już było, czy nie? Nie wiem, czy było, natomiast chętnie cię nie odpowiem. Oczywiście można marzyć o czymś dla świata, Zawsze albo czymś mogły dla się siebie. te marzenia zmienić od poprzedniego podcastu, Tak, więc też. powiedz. Tak czy inaczej, myślę, że marzenie byłoby egoistyczne, ponieważ nie powiem ci teraz, że naprawiłbym świat, że nie chciałbym, żeby były wojny i tak dalej. Moim największym marzeniem jest takie dość przyziemne marzenie. Otóż chciałbym kiedyś mieć swój własny dom, zatrzymać się w tym życiu, mieć dom, w którym po prostu będę sobie mieszkał, który będzie moim domem, swoje miejsce na ziemi. Chciałbym wreszcie znaleźć swoje miejsce na ziemi. Przystań, tak? Powiedzmy. Przystań? To brzmi niebezpiecznie, bo z przystani później odpłynąć. odchodzisz, a ja już Okej. mam tak dość po prostu tułaczki, że ja bym chciał znaleźć jakiś taki dom, w którym już zostanę, prawda? Jakieś miejsce, z którego już nie będę musiał się Taka ruszać. forma stabilizacji w Dokładnie twoim tak, życiu. dokładnie tak. Kim jesteś? Poetą. To jest pierwsze skojarzenie, ale człowiekiem Bardzo chaosu, słuszne. człowiekiem chaosu, wędrowcem, buczykijem, ciągle pytającym i poszukującym odpowiedzi, niezależnym tak naprawdę, lekkim egoistą, romantykiem, człowiekiem wrażliwym. No dużo można byłoby powiedzieć, ale przede wszystkim poetą, to pierwsze skojarzenie, a myślę, że najbardziej mnie określa. A co uważasz za swoje największe osiągnięcie? Nie wiem, czy to pytanie już nie padło wcześniej, ale... Na pewno wydanie książek to jest moje największe osiągnięcie. I tak troszkę między wierszami, to że mimo najróżniejszych przeżyć i przeciwności losu, mi się ciągle chce walczyć. To jest moje największe osiągnięcie, że tak naprawdę, tak jak powiedział kiedyś mój trener, że Krzysiek, słuchaj, ty miałeś różne perypetie w swoim życiu, ale ty się nigdy nie poddajesz, ty zawsze walczysz. To jest prawda, to jest moje osiągnięcie. No właśnie, to tak opisz siebie 3 słowami. Zagubiony, czy też pogubiony może? Bezpruderyjny? Szczery do bólu? Może tak. W jaki sposób najczęściej marnujesz czas?
leżąc i nic nie robiąc, wiesz, lenistwo jest słodkie, ale jeśli jest go za dużo, to jest marnowanie czasu kompletne. Za często mi się to zdarza. A na co wydajesz najwięcej pieniędzy? Myślę, że na podróże, na jedzenie i na papierosy. Podróże, jedzenie, papierosy. Co jest twoją największą słabością? Oprócz papierosów, chyba lęki. Ja się boję, że kiedyś nie znajdę tego miejsca, wiesz? Boję się tego, łapię się na tym, że się boję. Co jest dla ciebie najważniejsze w relacjach międzyludzkich? Szczerość to jest to na pewno, aczkolwiek uważam, że jeżeli ktoś nie zasłużył naprawdę, należy go kłamać. To jest okej, więc nie każdy zasłużył na szczerość. Natomiast jeśli chodzi o coś innego oprócz szczerości, szacunek, po prostu szacunek. Jaki jest twój typ osobowości? Ekstrawertyk połączony z introwertykiem. Czy taki miks, tak? Tak, przy czym ja przeczytałem bardzo szybko, postaram się odpowiedzieć bardzo piękną rzecz, że introwertyk to nie jest osoba, która odgradza się od ludzi, tylko osoba, która skrupulatnie wybiera sobie ludzi, z którymi chce być. A że jest ich niewielu takich, które by jej w 100% odpowiadały, to też niewielu ma wokół siebie i to mnie idealnie określa. Jaka jest twoja ulubiona potrawa? Obecnie tęsknię do pizzy, ale taka najbardziej ulubiona polskiej pizzy, ale taka najbardziej ulubiona moja potrawa to jest rosół. Marzę, żeby zjeść rosół. Ja uwielbiam rosół po O, prostu. też dawno nie jadłem. Taki polski rosół z makaronem. Czy masz jakieś nawyki, które chciałbyś zmienić? Oprócz używania słów, prawda? Kwestia, czy mam takie nawyki? Nie mam w głowie teraz jakiegoś nawyku, który na pewno chciałbym zmienić. Jakie są twoje cele na najbliższy rok? Ograniczyć palenie. Bardzo chciałbym ograniczyć palenie. Wciąż palę za dużo. Ile w ogóle dziennie palisz? Kiedyś paliłem, a jeszcze niedawno paliłem ponad 40 papierosów na dzień, wyobraź sobie. Biegnąc Spartana, to było całkiem niedawno, pamiętam, że to były 2 paczki dziennie. Teraz ograniczyłem to do 1 paczki, nawet czasami nie jest 20, 17 papierosów, ale to wciąż dużo. Chciałbym to ograniczyć docelowo do 3, 4, 5 papierosów dziennie. Jest to możliwe. No a drugi cel, pobiec Spartana, to na pewno, jeśli chodzi A kiedy kolejny Spartan? w maju. On zawsze jest w maju, więc kolejny też będzie w maju. I trzecia rzecz, chciałbym, żeby w następnym roku ta książka, żeby coś się z nią stało. Może, żebym ją zakończył, wydał. Chciałbym, żeby się zakończyła happy endem. Jeszcze nie wiem, jak to wszystko będzie, jak naprawdę, w którą stronę to skieruję. Więc te 3 rzeczy. Czy masz talent, który uważasz, że zmarnowałeś? Nie. Uważam, że moim jedynym talentem, takim naprawdę talentem od urodzenia, który mam, jest talent do pisania i myślę, że wykorzystuję. To, że go nie zmarnowałeś i zacząłeś pisać ponownie. Tak, dokładnie, wykorzystuję ten talent. Jakie są 3 rzeczy, których nauczyłeś się w ostatnim roku? W tym roku? Tak. Czego ja się nauczyłem? To jest bardzo trudne pytanie, wiesz? Na pewno nauczyłem się jednej rzeczy, też a propos tej książki, ale to w tym roku się zadziało. Nauczyłem się, żeby absolutnie nie wypierać się swoich win w momencie, kiedy wiesz, że robisz coś źle, prawda? Że powinieneś coś przepracować, absolutnie nie próbować sobie tego na siłę tłumaczyć, tylko po prostu przyznawać się, obnażać wręcz przed sobą swoje własne niedoskonałości, bo tylko tak możesz się zmienić w lepszego człowieka. Drugą rzeczą, której się nauczyłem na pewno jest życie, kochanie siebie, życie dla siebie, przeznaczanie przestrzeni myślowej dla siebie, stawianie siebie na pierwszym miejscu. Miałem z tym jakiś czas problem. No właśnie, jak sobie z tym poradziłeś? Bo jest mnóstwo ludzi, którzy nie kochają siebie, nie lubią. Wiesz, na pierwszy plan biorą swoje wady i myślą, o, ja jestem brzydki, ja jestem słaby, mam brak pewności siebie, nie wiem, mam jakieś pryszcze na dupie, nie wiem, no jestem kijowym ojcem. Słuchaj, to nie jest proces, w moim przypadku to nie jest proces, który się zadział w 1 rok tak naprawdę. W tym roku jakby już jestem w pełni samoakceptowalny i kocham siebie, natomiast to był proces bardzo długi. I on wynikał w pierwszej kolejności z tego, że ja miałem w życiu bardzo dużo traumatycznych przeżyć, z którymi nie mogłem sobie poradzić, problemów, które mnie goniły i doszedłem do takiego stopnia, kiedy miałem już byłem tak zbity przez życie, byłem tak smutny, tak zdołowany, że nastąpiło zmęczenie materiału. I jednego dnia, tak jak chyba rozmawialiśmy
na ostatnim podcaście powiedziałem sobie dość, od dzisiaj albo będziesz szczęśliwy, albo to nie ma w ogóle sensu, To nie jest prawda? tak, że w większości przypadków właśnie osoba musi przejść albo jakąś traumę, albo jakieś ciężkie doświadczenie, czyli no tak powiedzmy zostać skopana po dupie, żeby dopiero zaszła jakaś zmiana? Ja często słyszę takie pojęcie, sam go nawet używam, że ktoś jest jakiś, bo jeszcze dobrze po dupie nie dostał, prawda? Ale to jest bardzo prawdziwe powiedzenie. Nie każdy zapewne musi przejść traumę, żeby być lepszym, bardziej kochanym, ale w moim przekonaniu, nie chcę tu oczywiście nikogo obrażać, ktoś, kto nigdy nie przeżył niczego smutnego, dramatycznego, kto nigdy nie zbłądził, a kto nigdy nie zgrzeszył, a tak naprawdę nie ma czego naprawiać i poprawiać i w czym progresować, bo tak naprawdę stoi w miejscu w moim przekonaniu, rozumiesz? Jest niby szczęśliwy, Ten, niby kto stoi wszystko w jest miejscu, to się nie fajnie, rozwija. No, ale niczego nie przynajmniej moim potrzebuje, zdaniem. bo wszystko ma, tak? Wiesz, to można się ze mną oczywiście tutaj nie zgodzić, ale ja poznając ludzi, którzy niczego w życiu dramatycznego nie przeżyli, to są dobrzy ludzie oczywiście, i poznając ludzi, którzy mieli swoje tragiczne przeżycia, zawsze wybieram tych drugich, nie umniejszając tym pierwszym, ale z tymi, którzy niczego w życiu nie przeżyli, po prostu mi się nie dogadał, po prostu nie rozumiem ich świata. Czym jest dla ciebie, jak powinna objawiać się prawdziwa męskość? O, to jest bardzo ciekawy temat. To jest bardzo ciekawy temat, ponieważ czasem słyszę, że coś jest niemęskie, coś, co robimy dla kobiet, jest niemęskie. Na przykład za bardzo się przymilasz, za bardzo dbasz o kobietę i Okazujesz tak swoje dalej. uczucia, to w ogóle jest mega niemęskie. Bzdura oczywiście, ostatnich natomiast wiem, czasach. o czym mówisz. Wiesz, oczywiście trzeba rozgraniczyć to tak zwane zasładzanie kobiety, zagłaskiwanie kobiety. Trzeba odróżnić od po prostu zdobywania jej szacunku, ale dla mnie mężczyzna zaczyna się wtedy, kiedy bardzo szanuje wszystkie kobiety wokół siebie, nie kobiety, z którymi ma bezpośrednią styczność, tylko wszystkie. Jeżeli mężczyzna nie szanuje jakiejkolwiek kobiety, ale w bardzo nieelegancki sposób to wyraża, przecież nie musimy nikogo lubić, prawda? To nie jest mężczyzną. Więc dla mnie męski jest przede wszystkim mężczyzna, który bez względu na to, czy lubi, czy nie lubi jakiejś kobiety, będzie ją zawsze szanował jak kogoś najpiękniejszego, ponieważ kobieta to nie jest tylko inna od nas płeć. Dla mnie kobieta zawsze na tej drabinie będzie wyżej od nas, ponieważ jest kobietą, więc mężczyzna to przede wszystkim człowiek, który bardzo, ale to bardzo szanuje kobiety. Oczywiście możemy tutaj jeszcze długo o tym rozmawiać, to jest odwaga, prawda, to jest dojrzałość, to jest taka hardość, to jest taka surowość, prawda, ale od tego się zaczyna. Jeżeli chcesz wiedzieć, czy jesteś mężczyzną, to odpowiedz sobie na pytanie, czy aby na pewno szanujesz kobiety. Co ciężkie sytuacje, trudne dały ci w życiu? Wiesz, dały mi całą osobowość. One dały mi na pewno trochę bałaganu w mojej głowie, ale one nauczyły mnie pełnego spektrum życia i przeżywania. Gdybym nie grzeszył, gdybym nie doświadczał bólu, gdybym nie doświadczał krzywdy, to myślę, że nawet moja empatia, której mam dużo dziś, nie byłaby tak szeroka dla ludzi. Ja myślę, że paradoksalnie ból, krzywda, której doświadczyłem w życiu, rozczarowanie, smutek, moja empatia się tym nakarmiła i się rozrosła, więc powiem ci tak, to wszystko, co złe przeżyłem, nauczyło mnie bycia i chęci bycia lepszym człowiekiem dla świata. Gdybyś mógł zmienić jedno z tych doświadczeń? Tak szczerze mówiąc, mniej bicia w dzieciństwie. Ja miałem ojca, który bił mnie do krwi. Wiesz, niby to ból fizyczny, tego się już nie odczuwa, ale jak sobie przypomnę, to w jaki sposób on to robił, Cały czas jest z tobą, tak? troszkę mniej, tak? Niech on to, jakby zmienić to, niech on by tego zrobił troszkę mniej. Tydzień mniej, miesiąc mniej, nie aż tyle tego bicia. W wykonywaniu jakiej pracy byś był kompletnie do niczego? Budowlanka. Jezus, pracowałem na budowlance przez pół roku, byłem kompletnie do niczego. Dwie lewe ręce. Dokładnie, zero pojęcia technicznego, rysunki techniczne, jakieś spawania, nie mam o tym kompletnie pojęcia. Gdybyś miał dodatkową godzinę dziennie, na co byś ją przeznaczył? Albo na pisanie wierszy, albo na odpoczynek, bo z tym pisaniem wierszy jest tak, że czasem chcę je napisać, ale nie mam czasu, a odpoczynek po prostu bardzo lubię. Ale to byłoby marnowanie czasu. Nie, coś produktywnego. Myślę, że pisałbym wiersze. Czy czujesz się nieswojo, gdy musisz wyrażać emocje?
Absolutnie, absolutnie to jest mój oddech. Ja uwielbiam wyrażać emocje i niewyrażanie swoich emocji jest więzieniem siebie, kaleczeniem Dokładnie. samego siebie, Wyrażanie oszukiwaniem emocji siebie. jest uwalnianiem siebie też. Tak, dokładnie. Zresztą ja kiedyś mówiłem komuś tak, że jeżeli jesteś dla kogoś nienaturalny, czyli nie wyrażasz swoich naturalnych emocji, to dajesz mu równocześnie świadomie lub nie fałszywy komunikat o sobie. To nie jest prawdziwy, jest przekłamany o zamknięcie się emocji. Więc ktoś odpowiada ci na to, reagując, prawda, też nie w sposób naturalny, ponieważ na informację fałszywą odpowiadasz w jakiś sposób, ale tak naprawdę nie wiesz, że ta informacja jest fałszywa. Gdybyś znał prawdziwą informację, prawdziwe emocje, być może zachowałbyś się zupełnie inaczej. Dlatego tylko będąc prawdziwym, możesz oczekiwać, że ludzie będą prawdziwi wobec ciebie, prawda? Czy masz więcej pieniędzy, czy więcej wolnego czasu? Może coś się zmieniło, Ja więc... napisałem 11 książek i nawet nie mam prawa jazdy ani samochodu. Mam więcej wolnego czasu. No właśnie, ja tak parę dni temu z kimś tu miałem podcast i padła taka sama odpowiedź, jaką ja bym udzielił, że ani tego, ani tego. Rozumiem. Nie, no wolnego czasu mam dużo, ja go pożytkuję dla siebie oczywiście. Jestem singlem, więc mogę robić co chcę, jak chcę. Nie do końca mi to odpowiada, bo wolałbym tym singlem pewnie nie być, ale mam mnóstwo wolnego czasu, dokładnie. Czego nie lubisz i co cię denerwuje u innych osób? Prostactwo. Nie lubię takiego chamskiego, prostackiego zachowania po prostu. Nie będę tu podał przykładów. Każdy wie, czym jest prostactwo, tak? Nienawidzę tego. Skoro życie jest takie krótkie, dlaczego robimy tyle rzeczy, których nie lubimy? Właśnie powiem ci, że nie mam pojęcia. My chyba zapominamy o tym, że życie jest krótkie i że życie jest jedno. I rzeczywiście to jest w ogóle temat na osobny podcast, książkę, film, ale powiem ci, że ta niekonsekwencja społeczeństwa, ludzi w tym sprawianiu siebie szczęśliwym jest ogromna. Po prostu masz rację i zupełnie robimy tak wiele rzeczy, żeby siebie unieszczęśliwiać i cały czas się dziwimy, dlaczego jesteśmy nieszczęśliwi. Ale nie chcę nawet rozwijać tematu, bo to jest bardzo szeroki temat. Natomiast absolutnie przyznaję ci rację. Przede wszystkim my najpierw się unieszczęśliwiamy, a potem dopiero pytamy się, dlaczego jesteśmy nieszczęśliwi. Totalny paradoks, ale tak jak mówię, temat rzeka na zupełnie Właśnie, inną a rozmowę. zakładając, że jesteś już na łożu śmierci, czego bałbyś się, że nie zrobiłeś, nie osiągnąłeś w życiu? Wiesz, Że na coś ci zabrakło czasu. ja bym się bał, żebym się bał. Dlaczego? Ponieważ będąc na łożu śmierci, nawet jeśli czegoś nie zrobiłeś, zostało ci minuty życia, tygodnie życia, nic nie zmienisz, żałując tego, że czegoś nie zrobiłeś. Akceptując to, co zrobiłeś, jeszcze możesz odejść spokojnie. Ale jeżeli ostatnie chwile spędzisz na to, żeby żałować czegokolwiek, nawet jeśli masz do tego powód, to jest marnowanie czasu. To jest marnowanie ostatnich chwil życia. Bez względu na to, jak bardzo nie żałujesz, że czegoś nie zrobiłeś, odsuń to od siebie, już czas. W trakcie robienia czego tracisz poczucie czasu? Kiedy uprawiam seks. Czy trudniej jest być dzieckiem czy dorosłym? Bardzo ciekawe pytanie. Zakładawszy, że mówimy o normalnym, zdrowym dzieciństwie, no myślę, że jednak dorosłym jest być trudniej. Myślę, że jednak dorosłym, tak. A co według ciebie oznacza bycie prawdziwie wolnym? Nie ma czegoś takiego dzisiaj. Wszyscy jesteśmy uzależnieni. To jest utopia. Nawet jeżeli masz mnóstwo pieniędzy, nie wiem, możesz robić co chcesz, jesteś uzależniony od tych pieniędzy i tak dalej, i tak po kolei. Nie ma wolności prawdziwej dzisiaj już. Czy wierzysz w życie pozaziemskie? Oczywiście byłbym egoistą, głupkiem i naukowym ignorantem, gdybym nie wierzył w takie życie. A co według ciebie sprawia, że życie jest piękne? Znowu szeroki temat, to są na pewno krótkie pytania, ale okej, co sprawia, że życie jest piękne? Jeśli my tego nie sprawimy, to nic więcej tego nie sprawi. Mhm. Dobrze, czyli sami jesteśmy Sami- reżyserami własnego Tak, życia. dokładnie. Jeśli życie jest Mhm. piękne, to dlatego, że tak właśnie zdecydowaliśmy o tym. W jakiej sytuacji kłamiesz? Bardzo rzadko, prawie nigdy, ale jeżeli kłamię, to w jakichś głupkowatych sytuacjach, nie wiem, chcę wziąć urlop z pracy, czy jakieś sytuacje głupkowate, natomiast nie kłamię jakoś emocjonalnie, prawda? Ja jestem szczery do bólu po prostu. Dokończ proszę zdanie. Jeśli wszystko jest pod kontrolą, To znaczy, że właśnie czytasz Orwella 1981. jaki talent chciałbyś najbardziej posiadać? Chciałbym malować
Moja znajoma maluje, pięknie maluje, chociaż ona w to nie wierzy, że pięknie maluje. Ja zawsze, gdybym nie był poetą, to myślę, że byłbym malarzem. Chciałbym pięknie malować. A jakiego dźwięku nienawidzisz? Dźwięku? Jakiego Niektórzy dźwięku? jakiś tam dźwięk z tych pazurów po tablicy w szkole. Nie, raczej nie. Zgrzytanie zębami, myślę, że to. Taki nagły zgrzyt, jak ci się ząb osunie o ząb, Nieprzyjemny prawda? taki dźwięk. To może być nieprzyjemne. Do czego jesteś przywiązany, a co możesz odpuścić? Mógłbym odpuścić swój chaos w głowie, swoją taką włóczykijadę, nawet bardzo bym chciał to odpuścić. Natomiast do czego jestem przywiązany? Mam taką pewną dozę swojej niezależności. Otóż, kiedy chcę coś zrobić w danej chwili, iść na trening, popodróżować, nie chciałbym, żeby ktokolwiek by mi tego zabronił. Do tego jestem przywiązany, do tej swojej nutki niezależności, do swojej przestrzeni. Nie dotykać. Z czego nigdy nie zrezygnujesz? Na pewno z pogoni za byciem szczęśliwym człowiekiem i z pogoni za tym, żeby znaleźć to miejsce na ziemi. Jaki jest jeden problem, za który jesteś wdzięczny, że go nie masz? Choroba. I to naprawdę poważna choroba, taka, która nie daje ci zbyt wielu szans na przeżycie długich lat. O czym myślisz negatywnie zbyt często? Myślę, że o swojej przyszłości, o tym, że takie antyafirmacyjne komunikaty, że może jednak się nie uda. Cały czas walczę, ale równocześnie łajam się za to, że nie, że może nie, coś a może inaczej, się nie tak? uda. Może źle. Tak, że może mi się nie... Brak wiary w siebie po prostu troszkę. Pewność siebie połączona z takim lękiem. Moje życie byłoby zupełnie inne Bez papierosów i bez traumy z dzieciństwa. Do kogo masz całkowite zaufanie? To Lilith. Co najbardziej cenisz w swojej obecnej sytuacji? To, że po moich różnorakich przeżyciach i doświadczeniach, i mówię to z całą świadomością, to nie jest w moim przekonaniu żaden narcyzm, ale ja jestem dobrym człowiekiem, ja chcę być dobrym człowiekiem, nie chcę krzywdzić ludzi i tak. To, czego świat teraz potrzebuje, to Pierwsza myśl, jaka mi się nasunęła, to III wojny światowej, żeby wyczyścić system do zera i zacząć od nowa troszkę lepiej niż wcześniej. jakie beznadziejne rzeczy robisz na co dzień, przez które marnujesz swój potencjał i niszczysz swoje życie? Oprócz palenia? Tak. Okej. No, pierwsze to palenie, tak? Tak. Powiem ci szczerze, że tak. Ja generalnie w życiu cały czas coś robię. Albo trenuję, albo podróżuję, albo robię sobie zdjęcia gdzieś koło domu aparatem, ponieważ uwielbiam robić Właśnie widziałem, zdjęcia. że ostatnio zacząłeś fotografować. Tak, wróciłem do tego. Dzisiaj też robiłem można to fotografię. nazwać street photo. Nie wiem, ale street art, fajnie to nazwałeś, dziękuję ci bardzo, ale street art bardzo mnie pociąga. Natomiast odpowiadając ci na pytanie, gdybym właśnie jeszcze więcej czasu niż teraz, niewiele, spędzał na nic nie robieniu, to tego bym sobie kompletnie nie mógł wybaczyć. Po prostu nie cierpię marnować czasu, aczkolwiek robiłem to w momencie, kiedy nie potrafiłem sobie radzić ze swoimi traumami, zamykałem się w sobie i tak dalej. Ale obecnie psychicznie czuję się bardzo dobrze i nie cierpię marnować czasu. I dobra, ostatnie pytanie. Co byś doradził młodym ludziom, którzy chcą podążać ze swoimi pasjami, ale boją się ryzyka lub porażki? Słuchajcie, po prostu wejdźcie w to w całości albo zostawcie to tym, którzy są odważni i odsuńcie się i pozwólcie im robić swoje. Świat jest brutalny. Jeśli czegoś nie zrobisz, nie będziesz tego miał. Co ja bym poradził? Wrzucić się w to całą swoją energią, nawet jeżeli tam po rzuceniu się w tą pasję coś może stracicie, czegoś może nie zyskacie, coś wam się nie uda. Radziłbym wszystkim młodym po prostu w całości, bez reszty, szaleńczo rzucić się w wir swojej pasji. Bez żadnych ograniczeń po prostu. Myślę, że przerobiliśmy już wszystkie pytania. Cały ogień pytań, prawda? Cały ogień już się wyczerpał, brak amunicji. Okej, dobrze. Magazynek pusty. Może na koniec tym razem, bo wcześniej też jakąś złotą myśl przygotowaliśmy, ale może tym razem zachęcisz widzów bądź słuchaczy do swojej przyszłej książki. Albo może do Lilith parę słów chcesz przekazać. Jeśli chodzi o Lilith, to na pewno będziemy mieli okazję porozmawiać, ale tu Lilith z tego miejsca bardzo ci dziękuję, że jesteś dokładnie taka, jaka jesteś, a nie inna. Bardzo ci dziękuję dokładnie za to, jaką jesteś osobą. Jeżeli chodzi o ludzi, którzy chcieliby przeczytać moją książkę, jeśli ją opublikuję, jak was do niej zachęcić? Myślę, że wszyscy trzymają mocno kciuki.
żeby się to udało. Fajnie by było. Cóż, ja nie będę tutaj oryginalny. To jest historia obsesji, a chorej obsesji człowieka, który stracił głowę dla wspaniałej kobiety. To jest historia seksu, wyuzdanego, bezpruderyjnego seksu. Niektórzy to lubią, więc też będą takie sceny. To jest historia bardzo prawdziwa, ponieważ jest historia 100% przepisana z To autobiografii. nie jest fikcja, tylko fakt. Tak, i nawet niektóre dialogi, ja mam do dzisiaj rozmowy z Messengera z Lilith i wyobraź sobie, że nawet właściwie większość dialogów to są dialogi przepisane bezpośrednio z Messengera. Czyli to są prawdziwe rozmowy, które zostały odbyte słowo w słowo między dwojgiem osób, więc będzie to bardzo prawdziwa książka. I jeszcze tak na koniec powiem, że prawdopodobnie po przeczytaniu tej książki żadna kobieta nie chciałaby poznać tego demona ogarniętego potrzebą seksu, ale obsesyjnego człowieka, ale każdy mężczyzna będzie chciał poznać Lilith i już jestem zazdrosny. Tak to właśnie będzie. Ja na pewno będę chciał jeden egzemplarz książki, gdy ona się To ukaże. będzie jeszcze, myślę, że co najmniej rok czasu. Na dobre Myślę, że warto, tak. warto czekać podobno. Okej, dziękuję mówią. ci bardzo. Także z miłą Dziękuję chęcią bardzo. jeden egzemplarz nabędę, Mhm. żeby zaprzyjaźnić się z twoją twórczością, no bo tak jak mówiłeś, poprzednich książek niestety już nie ma w No nie obiegu, ma niestety. więc bardzo chciałbym, żeby trafiło do mnie Dobrze, na pewno najnowsza będę to książka. pamiętał i odwdzięczę ci chociażby za podwójny podcast, więc bardzo ci dziękuję. Ja myślę, że jeszcze będzie trzeci podcast, jak już z tą książką do mnie tutaj przybędziesz. Okej, chętnie. Dobrze, dziękuję Ci w takim razie za przybycie, za podzielenie się wspaniałą historią. Mam wrażenie, że każde nasze spotkanie to jest po prostu nowa opowieść, wnosisz coś zupełnie innego, a tych historii naprawdę widzę, że masz w zanadrzu bardzo dużo i to każda jest bardzo ciekawa. Tak, dziękuję bardzo również oczywiście za wystąpienie i jeszcze dużo mógłbym ci opowiedzieć, ale No, mam nadzieję, że następnym razem uda nam się spotkać już z Twoją wydaną książką w ręku. Zresztą myślę, że widzowie z miłą chęcią Cię jeszcze raz zobaczą u mnie. pozdrawiamy widzów. Tak jest, pozdrawiam wszystkich. Was, moi drodzy widzowie, zachęcam do subskrypcji, do kliknięcia łapy w górę, do skomentowania, co wam się podobało w dzisiejszym podcaście, co wam się nie podobało i czy chcielibyście jeszcze zobaczyć Krzysztofa ponownie u mnie w studiu. Dziękuję bardzo wszystkim, dziękuję. Dziękuję również i no cóż, Do zobaczenia. powodzenia z nową książką. Tak, oczywiście. I do Dzięki. zobaczenia. Dzięki.